So, namaste, everybody, and I welcome you all to this wonderful, session, which we are actually celebrating on the occasion of Ayurveda Day. Namaste, kochani, witam Was wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać z tej okazji, gdy świętujemy Dzień Ayurvedy. And this is a wonderful time when we all get together for whatever purpose God has brought us together. I strongly believe that this team, along with all of you who are participating in this webinar today, we are going to make some difference in the time to come. And when I say difference, I mean to make people's life healthy, happy, give them more harmony, peace, love. Cieszę się, kiedy mamy tego rodzaju spotkania jak dzisiaj, gdy tak wielu z nas się łączy w naszych wysiłkach, aby móc wnieść coś nowego w przyszłości, i również w przyszłości Ayurvedy, zwłaszcza teraz, w dzisiejszych czasach, które nadchodzą. Mam tutaj na myśli taką harmonię w życiach ludzi, większe zdrowie i spokój. As many of you already understand that Ayurveda is not only limited to some medicines or some herbs or some kind of home remedies, but it's a knowledge. It's a knowledge system that helps us to, become healthy, happy, and successful in life. I myślę, że już wielu z Was, jak nie wszyscy, zrozumieli, że Ayurveda to nie tylko wiedza o ziołach czy o jakichś domowych sposobach leczenia, ale jest to cały system wiedzy, który pomaga nam żyć w zdrowszy, spokojniejszy i szczęśliwszy sposób. So today I was given a topic to speak a little bit about the role of mind in manifestation of diseases and also in the treatment of diseases. I dzisiejszego dnia poproszono mnie, abym powiedział coś na temat roli umysłu, zarówno w powstawaniu chorób, jak również ich leczeniu. So I will give a talk on this subject, and then after a little break, Dr. Keshav is going to join us, and he will continue, and he will also talk about the same subject, giving some practical, tips, what we can do to heal our mind or to make our mind healthy. Więc ten temat właśnie poruszę, natomiast po przerwie dołączy do nas dr Keshav, który w bardziej praktyczny sposób powie nam, jak utrzymać nasz umysł w zdrowiu i jak lepiej doprowadzać nasz organizm do zdrowia. So in this present situation, when the world is passing through a very, very difficult time, it is very important for all of us to keep our mind peaceful, to keep our mind healthy, because we have seen that so many people during this last couple of years, last 2 years of pandemic time, they have suffered a lot at the mental health level. Więc bardzo istotne jest, aby w obecnych czasach, zwłaszcza teraz, gdy świat przechodzi tak wiele trudności, aby utrzymać nasz umysł w zdrowiu, zwłaszcza mogliśmy zauważyć, jak w ciągu ostatnich 2 lat w okresie pandemii wiele osób ucierpiało bardzo właśnie z tego powodu mentalnie. So I'm going to share my PowerPoint presentation. I think, can you please make me the host for sharing my PPT? Udostępnię teraz moją prezentację PowerPoint. Edytko, jakbyś mogła... O, super. Okay. So I think everybody can see my screen. So as you can see on this screen, Jiva Ayurveda, taking Ayurveda to every home. This is our bigger dream.
So when I say Jiva Ayurveda, I'm not referring to only the Jiva Ayurveda India, but now Jiva Ayurveda is a global family, and all of you are also a part of this global family. And we all have this dream that we want to share this knowledge with more and more people so that the world can become a very happy place to live. Jak widzicie, Jiva Ayurveda ma takie motto, aby zabrać Ayurvedę do każdego domu i obecnie nie jest to już tylko Jiva Ayurveda Indie, ale jesteśmy już obecnie na całym świecie i naszym celem jest, aby zadbać o to, by świat stał się lepszym miejscem, szczęśliwszym miejscem do życia. So, as I said, the topic for our topic today is about mind, and whenever we want to talk about healthy mind, we all know that healthy mind is the basis of health, happiness, peace, and love, which all of us are looking for. Więc jak już wspomniałem, dzisiejszym tematem naszym jest zdrowy umysł i jak wiemy, podstawą zdrowia i szczęścia, spokoju i miłości jest właśnie umysł, do czego wszyscy dążymy, aby te 4 rzeczy osiągnąć. Many people during the pandemic time have actually realized that the ultimate purpose of our life is maybe not becoming rich or not having more and more, material things, but end of the day, it is to lead a peaceful life, which is full of happiness, which is full of love. W czasie pandemii wiele osób, myślę, doszło do takiego wniosku i zrozumiało, że ostatecznym celem naszego życia nie jest wzbogacenie się czy posiadanie większej rzeczy, gadżetów w naszym życiu, ale właśnie życie takim spokojnym i pełnym harmonii, szczęścia życiem. And the good news for all of you is that it is very much possible. You have to only make your mind healthy. I dobra wiadomość brzmi, że jest to bardzo możliwe. Wystarczy jedynie uzdrowić nasz umysł. And this is what I'm going to share with you, how to make your mind healthy. It's very simple. It's not very complicated. It's not a rocket science. Everybody can really make the mind very, very happy and very, very healthy. I tym właśnie się z wami dzisiaj dzielę. Nie jest to skomplikowana wiedza. Powiem wam, jak możecie uzdrowić swój umysł, aby żyć szczęśliwym i spokojnym życiem. Another good news that I want to share with all of you is that we are all born with a peaceful mind. In fact, the quality of mind is to be peaceful. All we need to do is stop agitating it, stop disturbing it. That's all. You don't have to do anything extra. Just stop making a noise and you will find that your mind is already peaceful. And peaceful mind is happy mind. I chcę się tutaj z wami podzielić tym, że tak naprawdę wszyscy rodzimy się ze spokojnym umysłem. Jedyne, co musimy zrobić w naszym życiu, to przestać agitować, poruszać i niepokoić nasz umysł i wtedy będzie on mógł być spokojny, ponieważ jest to jego naturalny stan. And you will realize that today one of the biggest problem that people face is that they can't keep their mind calm. They cannot stop the mind. That's why people have so many problems. In my practice, I have seen around 70 to 80% of patients that visit our clinic, their root cause of their disease is agitated mind, disturbed mind. I w dzisiejszych czasach właśnie to sprawia nam największą trudność, aby uspokoić umysł, aby go nie agitować, aby go tak nie niepokoić. I ja również w swojej praktyce zauważyłem, że pomiędzy 70 a 80% przypadków osób, które zgłaszają się do nas jako pacjenci, to osoby, których główną przyczyną choroby jest właśnie niespokojny umysł. And many people don't understand this simple philosophy that in order to make the mind happy, in order to make the mind healthy, all we need to do is don't disturb it. Many people today, they are trying to agitate the mind in order to become happy. Either they will watch TV or they will do something or they play some loud music or they will drink some alcohol. Everything is
making your mind more agitated, more disturbed. So this is what we don't understand. And in Ayurveda, this is called pragya paradha. Pragya paradha, you all understand maybe, misuse of our intelligence, not using our intelligence. Więc to, czego wiele osób teraz nie rozumie, to właśnie ta prawda, że aby nasze życie było takie szczęśliwe, nasz umysł potrzebuje być spokojny. Aby był szczęśliwy i spokojny, musimy po prostu zaprzestać pobudzania go, a w dzisiejszych czasach większość z osób właśnie pobudza umysł, aby osiągnąć swoje szczęście poprzez oglądanie telewizji, czy poprzez słuchanie głośnej muzyki, czy stosowanie wszelkiego rodzaju używek, na przykład alkoholu, co nazywamy pragya aparadhą, czyli właśnie niewłaściwym używaniem naszej inteligencji. So now you know, from tomorrow morning, you should start, just decreasing the noise around you. Start, just keeping a very clean and simple environment. And of course, most important is do not stimulate yourself. Just be natural. Just let the mind be in its original natural form, which is a peaceful mind. In fact, the word sattva, there is a synonym of mind which is called sattva. And sattva, it literally means clean, calm, pure, relaxed, or whatever you want to call it. So mind is already peaceful. You don't have to do anything. Teraz zatem już wiecie, co możecie zacząć robić już od jutra, aby żyć lepiej, czyli przestać pobudzać nasz umysł, aby zredukować hałas wokół was, aby żyć w spokojniejszym, bardziej harmonijnym, czystszym życiem. Sattva jest to synonim dla umysłu i sattva oznacza właśnie czystość, spokój, klarowność. But in fact, as we all know, today you will not meet anybody in this world who has not gotten an agitated mind. We all have a mind which is full of agitation, full of disturbance, full of desires. And this is a challenge. How do we bring it back to that peaceful state? And this is what I'm going to explain to you in very brief and very simple words today. A w dzisiejszych czasach nie spotkamy osoby, której umysł nie jest pobudzony, ponieważ takie są czasy, w jakich żyjemy. Każdy ma umysł pełen pragnień, pełen wszelkiego rodzaju różnych myśli, pobudzających nas myśli. I dzisiaj właśnie podzielę się z wami metodami, jak możemy nasz umysł uspokoić. Before we go into the solutions, which Dr. Keshav will be also talking a little more about, we need to understand what is the cause of this agitation. Why the mind becomes so disturbed? Why the mind becomes so agitated? Ale zanim przejdziemy do rozwiązań i do metod uzdrawiania naszego umysłu, o czym również później dr Keshav powie nam więcej praktycznie, musimy zrozumieć, jaka jest przyczyna tego, że nasz umysł jest tak pobudzony i niespokojny. So when we talk about mental health, this includes many things. It includes your thoughts, your feelings, your emotions, also your relations. And of course, how you deal with ups and downs of your daily life. Kiedy mówimy sobie o zdrowiu umysłowym czy o zdrowiu mentalnym, musimy wziąć pod uwagę kilka kwestii. Nasze myśli, nasze uczucia, emocje, nasze związki z innymi osobami oraz to, jak radzimy sobie z różnymi wzlotami i upadkami w naszym życiu. What is good mental health? Whenever we say that so and so has a good mental health, this means this person has positive thoughts. The person has confidence, determination, willpower is good. And he also is very productive and creative. Więc kiedy mówimy o tym, że ktoś ma dobre zdrowie psychiczne, to znaczy, że taka osoba myśli w sposób pozytywny, że jest pewna siebie, ma silną wolę, jest zdeterminowana, jest produktywna i bardzo kreatywna. Also, this person has ability to set goals and fulfill them. For example, if I give you this goal, okay, you have to make your mind peaceful. So it sounds very easy, but it's very difficult to actually fulfill this goal.
But when you are in good mental health, you can do it very easily. To również oznacza, że taka osoba jest w stanie ustanawiać sobie cele oraz je osiągać. Tak jak teraz na przykład postawiłem przed wami cel, abyście utrzymali swój umysł w spokoju. Może się to wydawać bardzo trudne, ale jeżeli ktoś ma zdrowie, takie mentalne i psychiczne zdrowie, to dla takiej osoby nie jest to trudne. Also, when you are in good mental health, you have harmonious and loving relations with family, with your friends, with the outer world, with the society. Osoba o zdrowiu psychicznym, dobrym zdrowiu psychicznym ma również harmonijne i takie pełne miłości związki ze światem wokół, ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi. And of course, good mental strength also means that a person has strength to cope up with day-to-day stresses of life, because life is not always very smooth. It's always up and down. There is some problems. Sometimes there is good time, sometimes there is bad time, but a person in good mental health can handle these situations and not become agitated in the mind. Osoba o silnym zdrowiu psychicznym również jest w stanie radzić sobie z takimi codziennymi stresami w naszym życiu, ponieważ jak wszyscy wiemy, życie nie zawsze jest bardzo gładkie, jest w nim wiele wzlotów i upadków i osoba, która takie silne zdrowie posiada, jest w stanie radzić sobie z tym, jest w stanie sobie poradzić z tymi trudnościami, których w życiu nie jesteśmy w stanie uniknąć. We all understand the problems that we face today. I'm talking in relation to the mind here. So we have mental stress, which is a very, very common problem today. I would say it's a bigger epidemic than coronavirus. And of course, anxiety, depression, and fear, burnout. This is like a big problem in the world. All these problems are huge in the world today. Oczywiście rozumiemy doskonale wszyscy, jakie są problemy dzisiejszego świata dla spokoju naszego umysłu. Jednym z głównych, i myślę, że jest to nawet mocniejsze niż obecnie nas tutaj męcząca pandemia, to właśnie taki stres umysłowy, którego doświadczamy w dzisiejszych czasach bardzo dużo. Jest to niepokój, depresja, strach, czy wszelkiego rodzaju obawy, wypalenie. You will see that all over the world, almost you will see around 35 to 40% people taking some kind of tablets to heal their mind. And there is equal number of patients, another 35 to 40% people who are suffering from such problems, and they don't even know that they're suffering from these problems. So it's a huge problem. Więc możemy zauważyć, jak statystyki mówią o tym, że od 35 do 40% ludzi to są osoby, które obecnie muszą posiłkować się pewnego rodzaju środkami pomagającymi im uspokoić umysł. Natomiast kolejna taka sama liczba osób nawet nie jest świadoma tego, że zmaga się z problemami takimi niespokojnego umysłu. One of the main problems that we all encounter when our mind is not healthy is disturbed sleep. We're not able to sleep, deeps, and we're not able to sleep continuously for some hours. The sleep is very light, disturbed, and there are changes in the sleep pattern. Kolejna rzecz, której doświadczamy, to zaburzony sen, co oznacza, że często nie śpimy wystarczająco głęboko, że nasz sen jest krótki, nie śpimy wystarczającej ilości godzin, jak również nasz wzorzec snu zmienia się. And because of this, there are many problems. In fact, a lot of physical health problems are also caused by mind disturbance or unhealthy mind. And we see that our immunity becomes low, our digestive system becomes affected whenever we have all these mental disturbances or mental issues, and that leads to a lot of physical problems also. I jest to źródłem również wielu problemów fizycznych, które później się pojawiają. Bardzo często są problemy naszego ciała, problemy z trawieniem. I te problemy właśnie mają swoje źródło w tym, że nasz umysł jest niespokojny i jesteśmy zestresowani. And as a result, what happens that people start consuming some kind of drug
drugs, or they will take some stimulants, which actually further agitates the mind or weakens our mind. A w wyniku tego pojawia się potrzeba przyjmowania wszelkiego rodzaju pobudzaczy, czy wszelkiego rodzaju środków, które pomagają nam, czy leków, uspokoić się, a to dodatkowo prowadzi do kolejnych trudności również w ciele, jak i w umyśle. So what kind of effect the mind can create on our health? It's not only affecting our mental health. We just spoke about all these different mental problems, but whenever my mind is not healthy, it is going to impact my physical health, and of course my mental health. Also my emotional health will be compromised. It will also create some impact on my social health, my relations, and finally my spiritual health will also be affected. I nasze zdrowie mentalne, nasze zdrowie psychiczne wpływa nie tylko na to, co przed chwilą sobie omówiliśmy, ale również na nasze ciało, tak? Czyli na to, jak nasze zdrowie psychiczne, nasze zdrowie fizyczne, na nasze emocje bardzo mocno to wpływa, nasze zdrowie takie społeczne, czyli na nasze relacje i związki ze światem dookoła oraz również na nasze zdrowie duchowe. So now you can understand the importance of a healthy mind again. It is not limited to causing problems in the mind, but it creates an impact on the entire system. And not only our inner system, also our outer environment, which is our relations, our work, our connection with people. Everything is disturbed. Więc teraz możecie zobaczyć, jak nasze zdrowie mentalne wpływa nie tylko w takim małym zakresie, ale również wpływa nie tylko na nasze wnętrze i nasze ciało fizyczne, ale również na nasze życie zewnętrzne, czyli na nasze związki z innymi, na naszą pracę, na to, jakie mamy relacje z tym, co dzieje się poza nami. And not only that, it also impacts our spiritual health, or which means our spiritual life. I have seen many people who are pursuing spiritual life. They are, trying to chant some mantras, or, practicing some meditation, or living in some ashram, but their mind is not calm. Their mind is agitated. Say they're not mentally healthy. So they cannot make progress. Some of them I know they are actually trying hard for last 15 years or 20 years, but they don't make any progress. Every time I see them, they're still the same, because they have not worked on their mental health. Co więcej, nasze zdrowie psychiczne wpływa również na nasz rozwój duchowy. Spotkałem się z wieloma osobami, które praktykują jakieś życie duchowe, próbują powtarzać mantry, czy praktykują medytację, mieszkają w ashramach, ale od wielu lat, na przykład od 15 lat, nie dokonały żadnego takiego znaczącego postępu w swoim życiu duchowym, ponieważ nie są w stanie właśnie uspokoić swojego umysłu. Therefore, mental health is very, very important, and we should try to understand what goes wrong with our mental health. And before that, we should at least try to understand what is health. Dlatego powinniśmy zrozumieć, jak możemy poprawić nasze zdrowie na poziomie mentalnym, ale najpierw powinniśmy zrozumieć, czym to zdrowie tak naprawdę jest. Of course, many of you who are our consultants, you might have studied this wonderful definition of health given in Ayurvedic textbooks, which says samadosha, samagnischa, samadhatu, malakriya, prasanna atmendriya manah, swastha itte vidhiyate. Beautiful definition which literally explains that health means to have balance of all doshas in the body. Więc zapewne wielu z Was, którzy są naszymi konsultantami Ayurvedy, również znacie już tą piękną definicję pojęcia Ayurvedy, podejście do życia, co oznacza posiadanie takiej równowagi w życiu, zdrowiu. So balance of doshas, balance of agni, balance of dhatus, and malakriya means balance of eliminations. All the elimination of toxins should be also proper, normal. Oznacza to równowagę zarówno na
poziomie doszy, jak również agni, datu, jak również równowagę w wydalaniu wszelkiego rodzaju produktów ubocznych z naszego organizmu. And not only this, the definition of health is not complete without the second line, which says prasanna atmaindriya mana, which means your atma, your manas, your indriya means your soul, mind and senses has to be also balanced, normal, peaceful and happy. I to oczywiście ta definicja nie byłaby pełna bez kolejnego wersu, w którym jest powiedziane, że również dusza, umysł oraz zmysły potrzebują być w równowadze, potrzebują być w spokoju i w szczęściu. Then only it is considered to be health. Dopiero wtedy możemy mówić o zdrowiu. To make it more simple, we can further, break this word swastha. Swastha is the word in Sanskrit for health. We can break it up, this word swastha, into two, swa plus stha. Swa means self and stha means to be situated. So in simple language, swastha or health means to be situated in yourself, to be situated in your prakriti, to be situated in your nature. Więc aby jeszcze głębiej zrozumieć znaczenie słowa zdrowie, możemy użyć sanskryckiego słowa swasta, które tutaj składa się z dwóch członów, swa i sta. Swa oznacza jaźń, czyli ja, siebie, oraz sta, czyli być osadzonym, co oznacza, że powinniśmy znajdować się przy sobie, w swojej jaźni, znać swoją prakriti, swoją prawdziwą naturę. So the question is that where should I be situated? In order to just understand, I can say that there are many levels of this system. There is a body, there are senses, there is mind, there is soul. So when I say to be situated in self, this has many meanings. At physical level, this means to be living according to your prakriti, your constitution. At the mental level, this means to be having a peaceful mind. At the soul level, it means to realize that I am soul, I am not this body. Więc oczywiście możemy sobie zadać pytanie, co to znaczy być usytuowanym w jaźni, co to znaczy być, jakby znać siebie. Na poziomie fizycznym to może oznaczać, że żyjemy zgodnie ze swoją naturą, ze swoją prakriti. Na poziomie mentalnym to może oznaczać, że mamy umysł, który jest spokojny. Na poziomie duchowym to znaczy, że zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy duszą, że nie jesteśmy tym ciałem. And in order to give you a more clear picture, this is what you see on the screen. This is our total, composition. There is Atma, then there is Chitta, which is unconscious mind. There is Buddhi, intelligence. There is Ahamkara, which is ego, Manas, which is mind. We have cognitive senses, Gyanendriya, Karmendriya, and then there is a body which comprises of the 5 elements. So this is the complete human system. And when I say to be situated in self, I can be situated in the top here at the soul. And from here, I can actually control everything. It's like in an aeroplane when the captain is sitting in the cockpit. So right from there, he can control the whole plane. So this actually, I have given you a diagram just to know that it's not only the mind or it's not only the body. There are many things that are interrelated with each other. I jak możecie zobaczyć na tym wykresie, my jako ludzka istota składamy się nie tylko z umysłu. My jako dusza posiadamy umysł, nieświadomy umysł, czyli na poziomie chitta, mamy inteligencję, czyli buddhi, ahankara, czyli nasze ego, jest umysł, który nazywamy manas, jak również mamy zmysły poznawcze, gyanendriya oraz zmysły, które działają, karmendriya. I dopiero potem pojawia się ciało, które składa się z 5 elementów. Gdybyśmy mieli sobie powiedzieć, co to oznacza być
przy sobie, czyli być w prawdzie ze sobą, to znaczy, że powinniśmy być właśnie na poziomie duszy, czyli na samej górze tego wykresu, niczym pilot, który jest w kokpicie i wtedy mamy kontrolę nad całym tym systemem. But in order to be situated here, you means to be situated in yourself. It is very, very important that I come out of this bodily, whatever realization. Right now, I think I am this body, and this is the biggest ignorance that we all have. This is called avidya. And in order to come out of this ignorance, it is very, very important that I use my buddhi, my intelligence. And in order to use my intelligence, I have to have a peaceful mind, a clean mind, a clear mind. Otherwise, it's impossible because mind is the bridge between the outer and the inner. So therefore, a peaceful mind, healthy mind is very, very important. I teraz, aby móc być na tym poziomie atmy, czyli na poziomie duszy, potrzebujemy najpierw wznieść się z platformy cielesności, czyli zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem, ale aby to zrobić, potrzebujemy użyć naszej inteligencji, buddhi. A aby być w stanie używać naszej inteligencji, nasz umysł musi być spokojny, musi być pod kontrolą, ponieważ umysł jest takim właśnie mostem, który łączy ciało z tym poziomem duchowości, czyli z duszą. So I wanted to just give you this diagram so that you understand the importance of mind, healthy mind. Without healthy mind, it's impossible to attain swastha. Więc chcę, abyście zrozumieli, jak istotne jest to, aby nasz umysł był zdrowy. To zdrowie, tak zwane umysłowe, jest tak istotne. Bez niego nie jesteśmy w stanie osiągnąć zdrowia. That is why we can see so many people in the world today, they have a very nice body. Everything is normal. All their tests are normal, blood test, investigation, ultrasound, but they are not healthy because their mind is very, very agitated. Their mind is very unhappy. Or even if the mind is a little bit calm, maybe there is some traumas lying in your unconscious mind, which are continuously agitating your whole system, which are constantly creating problem. I w dzisiejszym świecie możemy zobaczyć, jak bardzo wielu ludzi znajduje się właśnie na tej platformie ciała, na poziomie naszego ciała, są tak bardzo świadomi swojego ciała i może się wydawać, że są zdrowi, ponieważ ich ciało jest piękne, wszystkie wyniki są w normie, wszelkiego rodzaju prześwietlenia nie wykazują żadnych problemów, ale ponieważ ich umysł jest niespokojny, nie mogą powiedzieć o sobie, że są osobami zdrowymi, albo nawet jeśli ich umysł jest w jakiejś większej równowadze, to może się okazać, że na poziomie podświadomości są jakieś nieuleczone traumy. Or it could be a possibility that your intelligence is not doing its job. The main job of intelligence is discrimination. It can actually help us to understand what is good for me and what is not good for me. But when your intelligence is not working, then you can see people are engaging in so many foods and lifestyle and activities which are actually destroying their system. Like example is junk food. So many people are eating junk food. Junk means garbage. So why are we eating garbage? This is something wrong with my intelligence because it cannot discriminate. Lub możemy zauważyć, że wiele osób doświadcza trudności na poziomie inteligencji, na poziomie buddhi, dlatego że nie pełni ona swojej podstawowej funkcji, którą jest rozróżnianie, czyli decydowanie, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. I możemy zobaczyć, że po stylu życia bardzo wielu osób dokonują one niewłaściwych wyborów dla siebie, na przykład na poziomie jedzenia, na poziomie stylu życia. Takim zwyczajnym, prostym przykładem może być na przykład jedzenie śmieciowego jedzenia, tak? Śmieciowe jedzenie, jak sama nazwa wskazuje. Więc osoba, która wybiera tego rodzaju pożywienie, oznacza, że niewłaściwie korzysta ze swojej inteligencji. Dokonuje niewłaściwych wyborów, które są ostatecznie dla tej osoby szkodliwe. Or very often there could be a problem with your ego, ahamkara. So many people today are suffering because they are having what we call as false ego or physical ego, you can say. Whereas the truth is that my real ego is I am soul.
this bodily ego is not my real ego. Albo możemy zobaczyć, że wiele osób doświadcza trudności na poziomie ego, ahankara, czy też jak teraz, jak mówimy, tak naprawdę jest to fałszywe ego, czyli nasza fałszywa tożsamość, ponieważ myślimy, że jesteśmy tym ciałem, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy duszą. To jest nasze prawdziwe ego, nasza prawdziwa tożsamość. So there could be also a problem with your senses. Sometimes your tongue is very agitated because the tongue wants to eat chocolate, or sometimes your karmendriya could be very agitated, maybe especially your sexual senses, genitals, they desire for something, some sexual enjoyment. So all these things, you will be very surprised to know that if you want to control all these things, there is one simple button that you have to push, and that's your mind. If you can somehow make your mind healthy, the mind has the power to actually control everything else. So that's why today we are going to little bit understand about the mind and how it works and what can we do. Albo może się zdarzyć, że mamy trudności na poziomie zmysłów, na przykład język, który jest bardzo zaniepokojony i na przykład bardzo chce jeść czekoladę, albo na poziomie karmendriya, gdzie mamy bardzo dużą potrzebę seksu. Więc należy zrozumieć, że aby osiągnąć takie zdrowie w całym tym systemie, jest taki właśnie jeden guziczek, który trzeba przycisnąć, i tym guziczkiem jest nasz umysł, czyli uspokoić nasz umysł, doprowadzić go do równowagi. I tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. So the conclusion is that mind is the most important because it controls all the senses. It is also called the boss or the master sense. It also controls itself. If you want to control the mind, then you have to know that it can be controlled by mind itself, and that is why we need a healthy mind. Więc wnioskiem może być to, że umysł jest najbardziej istotny. Dlaczego? Dlatego, że jest on tym, który kontroluje pozostałe zmysły. Może on również sam kontrolować siebie. Więc warto to zapamiętać, że jeżeli chcemy mieć spokojny umysł, to umysł ma tą zdolność, aby sam siebie kontrolować. And of course, our physical actions are also mainly controlled by the mind. Many times you would realize that your body is not desiring something, but the mind tells you to do it. Suppose you are very tired one day and your body is very, very exhausted, and body is saying, okay, now go to sleep. I am exhausted. But the mind wants to watch TV, so it will keep the body awake. So, or if the mind wants to go out for shopping, so it will tell the body to do it. If the mind wants to sing, if the mind wants to eat, so you will see that the body is just like a servant of the mind. Więc o umyśle mówimy, że jest on takim głównym zmysłem, tak? Że jest on tak naprawdę tym, który zarządza wszystkimi zmysłami. Ma on również tą moc, aby kontrolować nasze ciało. Bardzo często możecie zauważyć, że ciało może być wykończone, zmęczone i nie mieć siły, aby już cokolwiek robić, ale umysł wciąż ma jakieś pragnienia i ciało nie ma wyjścia, jak podążyć za nim. Na przykład chcemy oglądać telewizję, więc oglądamy telewizję, mimo iż nasze ciało chciałoby spać, albo gdzieś umysł chce wyjść z domu na zewnątrz. W ten sposób możemy zobaczyć, jak nasze ciało jest tak naprawdę podporządkowane umysłowi. And the mind also influences the intelligence in making decisions. Many times you know that somebody from inside, your soul is maybe saying, don't do this, don't eat. But the mind will make a strong, decision and create a, strong impact on the intelligence to take the wrong decision. We have all experienced that. So the mind also influences our intelligence, and it also influences our ego.
Więc taki niekontrolowany umysł ma również wpływ na naszą inteligencję i nasze podejmowanie decyzji. Czasami możemy słyszeć taki wewnętrzny głos, właśnie płynący z duszy, nie rób tego, to jest niewłaściwe, ale umysł, który jest pobudzony, który jest niekontrolowany, będzie podpowiadał inteligencji, zrób to, jednak to zrób. I wtedy te decyzje będą właśnie pod wpływem umysłu. I umysł może również wpływać na nasze ego. So what I'm trying to say here is that mind is most important. So if I can deal with mind, then I can deal with senses, I can deal with the mind itself, I can deal with body, I can deal with my intelligence, I can deal with my ego. So it becomes very easy. Just one point program, just make the mind healthy, and then other things will automatically be under control or in proper place. Zmierzam tu do tego właśnie, że umysł jest najważniejszy, ponieważ jeśli nasz umysł będzie zdrowy, będzie w stanie właściwie kontrolować nasze zmysły, będzie w stanie sam siebie regulować, jak również będzie wpływał na nasze ciało we właściwy sposób, naszą inteligencję i nasze ego. Jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie skupić się na tym jednym elemencie, którym jest umysł, tak, aby być w stanie utrzymać cały system w równowadze i zdrowiu. So I hope you're understanding this. It's very simple, it's very clear, and that's why I wanted to make this foundation. So let's little bit understand now what is mind. We have concluded that mind is very, very important. And in the beginning also, I told you that mental health is very, very important. But do we really know what is mind? Do we know what is mind? This is the problem. Many people don't even know what is mind, where is it located, how does it function. So if you don't know about mind, how will you make the mind healthy? It's not possible. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Jest to bardzo proste, takie wprowadzenie, ale teraz chciałbym, żebyśmy się skupili również na zrozumieniu tego, czym tak naprawdę umysł jest, ponieważ wiele osób nie jest świadomym tego, czym jest umysł. Tak? Chcemy kontrolować umysł, chcemy utrzymać go w zdrowiu, mieć zdrowie mentalne, psychiczne, ale czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, czym umysł jest? So we also know that now we understand that mind is the cause of happiness, and it's also the cause of distress, because mind is the cause of all the bondage and as well as all the liberation that we want. We all want freedom. Mind which is attached to the sense pleasure brings bondage, and dispassionate or detached mind leads to liberation. This is what I am trying to explain here to all of you. Umysł jest zatem przyczyną zarówno szczęścia, jak i nieszczęścia, ponieważ umysł, jest tutaj taki piękny werset, który mówi, że doprawdy umysł jest przyczyną zarówno uwiązania, jak i wyzwolenia. Umysł, który jest przywiązany do przyjemności zmysłowych, powoduje jedynie uwiązanie, a odwiązany umysł prowadzi do wyzwolenia. Mind is our biggest enemy, and at the same time it can be my best friend. Mind is one's friend and mind is one's enemy also, because mind is a friend if it is under your control, and of course an uncontrolled mind is your biggest enemy. I umysł może być zarówno naszym przyjacielem, jak i może być naszym największym wrogiem. Kiedy umysł jest kontrolowany, wówczas jest naszym przyjacielem, natomiast niekontrolowany umysł jest naszym wrogiem. When the mind is under your control, you can do whatever you want actually. You can actually tell the mind to go to sleep, or you can tell the mind to be calm. You can tell the mind to be engaged in something, to focus on something. But when mind is uncontrolled, we all experience it's very crazy, you know. It wants me to do this, it also wants to do that, and then then there is something, more desires coming. So it is a biggest disease actually for me. Zatem kontrolowany umysł pozwala nam zrobić tak naprawdę wszystko. Możemy powiedzieć umysłowi idziemy spać i wtedy całe ciało może iść spać. Możemy powiedzieć, że był spokojny i będzie spokojny. Natomiast jeżeli umysł jest niespokojny, jest pobudzony, jest zaniepokojony, to mówi nam idź zrobić to, mówi nam z drugiej strony idź zrobić tamto i jest tak naprawdę wtedy, można powiedzieć, największą chorobą, największą przypadłością w naszym życiu.
And we also say that mind has a dual function. It works as a Gyanendriya, which is a cognitive sense to acquire knowledge. And mind also works like a Karmendriya. It is also working like a working sense. So as a cognitive sense, it can feel the pleasure and the pain. And as a Karmendriya, it is thinking. So thinking means it's doing some work. So therefore, it is both a Gyanendriya as well as a Karmendriya. That is why it is called dual sense, double sense. Umysł nazywany jest również zmysłem dualnym, tak? Czyli takim, który może pełnić dwie funkcje. Może on pełnić zarówno funkcję zmysłu poznawczego, czyli gyanendriya, jak również zmysłu, który wykonuje pracę, czyli karmendriya. Jako zmysł poznawczy odczuwa przyjemność i ból, natomiast jako zmysł pracujący wykonuje na przykład czynność myślenia. But it is a little bit different from these five senses, which are having some physical organs, eyes, nose, tongue, ears, and skin. It is called antarindriya. Antar means it's an internal sense. It's inside at the subtle level, Różni się on jednak odrobinę, czy nawet znacznie od naszych pozostałych zmysłów, które mają swoje organy zmysłu, takie jak oczy, uszy czy nos i tak dalej, ponieważ jest on nazywany antandriya, czyli jest takim wewnętrznym zmysłem, na bardziej poziomie subtelnym. And it is also called atindriya. Atindriya means which cannot be perceived through senses. So you cannot see the mind, or cannot smell the mind, you cannot hear it. It's something beyond the perception of our five senses. Umysł jest również nazywany atindriya, czyli nie jest on postrzegalny za pomocą naszych zmysłów. Nie możemy go zobaczyć, usłyszeć, czy dotknąć, czy powąchać. And of course, mind is the cause of all miseries. Now you will understand it is the cause of all our attachments and bondages, and it is also the cause for moksha or liberation. I umysł jest również główną przyczyną wszystkich naszych nieszczęść, tak naprawdę, naszego uwiązania, wszelkich naszych frustracji. Jednocześnie może on być również przyczyną naszego wyzwolenia, czyli moksha. So again, I am just emphasizing on this point that mind is very, very important. It is responsible for linking the body and senses with the Atma, with the soul. It is a bridge between the internal and the external. It is a dual sense. So primarily we can say this statement, we can make this statement that human beings are predominantly mind, although we have this huge body, but this body is just doing what the mind tells it to do. Więc możemy znów tutaj dojść do takiego wniosku, że umysł jest najbardziej istotny, ponieważ on jest odpowiedzialny za łączenie duszy ze zmysłami i naszym ciałem. Jest on takim mostem, który łączy to, co wewnętrzne, z tym, co zewnętrzne. Jest zmysłem, który ma taką dualną naturę, czyli dwojaką. I jak również możemy sobie pozwolić tutaj na takie stwierdzenie, że umysł tak naprawdę jest tym, z czego człowiek czy też ludzka istota się składa. Mimo iż mamy to tak ogromne ciało fizyczne, to tak naprawdę to umysł dyktuje mu, co ono ma robić. And now this will be very clear to all of you that we have something inside us, a very, very prominent part of us, which is the cause of all the problems and which is also the cause of all the happiness and liberation and freedom and moksha that we're all looking for. But the interesting thing is we don't know anything about this. This is the misery. This is the problem. Więc teraz jasnym się dla was stanie to, że mamy wewnątrz nas taką malutką część, taką cząsteczkę nas, która jest odpowiedzialna za wszelkie nasze nieszczęścia, wszelkie nasze trudności, uwiązania, jak również jednocześnie jest odpowiedzialna za nasze szczęście, za nasze wyzwolenie. I trudność największa polega na tym, że mimo iż jest taka część wewnątrz nas, to my nie mamy zielonego pojęcia o tej części. So let's try to understand this question, what is mind? Więc spróbujmy zrozumieć odpowiedź na to pytanie, czym umysł jest.
So there is a very nice definition which I have just written here. Manyate avabuddhyate gyayate anen iti mana, which means mind is that which is responsible for thinking. There is something inside us which is continuously thinking. That is your mind. Because when I ask people what is mind, they give me very, very different answers. Somebody say it is brain, somebody says it is all body, somebody says it is something. But here is the definition. Mind is that which thinks. Mind is that which feels. And mind is that which is responsible for knowing things. When we want to read something or understand something, mind has to be present there. If mind is absent, what we call absent-minded, so then you can't receive knowledge. I tutaj chciałem się z wami podzielić definicją umysłu, która zawiera się w takim krótkim wersecie i oznacza on, że umysł tak naprawdę jest odpowiedzialny za myślenie, tak? Umysł jest tym, co odpowiedzialne jest za myślenie, za czucie oraz za poznawanie. Jeżeli chcemy czegoś się dowiedzieć, poznać coś nowego, umysł musi być tam obecny. Jeżeli nasz umysł nie jest obecny, co często możemy sobie powiedzieć, o tam ktoś jest nieobecny umysłem, to teraz nie jest w stanie dokonać czynności poznania czegoś, czy nauczenia się czegoś. There are many synonyms of mind. When you will study more deeper Ayurveda or study some other Vedic literature, you will find all these words. Manas means literally which thinks, Sattvam which exists, Chittam that which is aware. So now awareness also comes through mind. Chetas that which knows, Hrit that which grasps and captures, Hridayam that which grasps and captures it. This is Hrit and Hridayam is the same meaning. I teraz podzielę się z wami różnymi synonimami na słowo umysł. Pod różnymi terminami znamy umysł. Jednym z nich jest manas, czyli ten, który myśli. Następnie sattvam, czyli ten, który istnieje. Chittam, ten, który jest świadomy. Chetas, ten, który poznaje. Hrit i hridayam, które znaczą to samo, czyli ten, który jest w stanie uchwycić, poznać i uchwycić coś. So you can again see from this slide that mind is very, very important. It has so many important functions. So if you are looking for health and happiness, if you're looking to become, full of love, full of peace, now you have to move from the body to the mind. You have to become mind aware. And that is what is now going around in the world: mindfulness, awareness, being in the moment, being in the present. It is very nice. It is going around in the world, but still they don't know what is mind. So there is a problem. Teraz wiedząc, czym jest umysł i że ma on tak wiele funkcji, tak wiele różnych stron swojego istnienia, możecie zrozumieć, jak istotne jest przeniesienie się z tej platformy cielesnej do platformy mentalnej, tak? Czyli możemy powiedzieć, czyli powinniśmy się stać świadomi naszego umysłu. Teraz w świecie jest znany ten termin mindfulness, czyli bycie świadomym, bycie tu i teraz. Mimo że jest on tak popularny, bardzo wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę umysł jest. So as long as we do not understand what is mind, where is it located, how does it function, we cannot practice mindfulness, we cannot be in the moment, we cannot calm down the mind, we cannot do all these so-called meditations which everybody is doing now. It's not possible. First you have to understand and then you have to practice. Zatem dopóki nie zrozumiemy, czym jest umysł, gdzie on się znajduje, jakie ma funkcje, nie będziemy w stanie być świadomi, być tu i teraz, praktykować mindfulness, czyli świadomości. Nie będziemy w stanie praktykować medytacji, które wszystkie są teraz tak bardzo popularne, ale bez tego zrozumienia, czym umysł jest, są one zupełnie bezużyteczne, bezcelowe. Resume? Understand? Rozumiecie? Yes. Okay. So let's talk about a little bit location of mind. I have already given you the definition. So where is the mind located? It is located in the heart chakra or heart area, and it works through the brain.
This is very, very important. Mind is not located in the brain. It works through the brain. Brain is the operational area for the mind. Więc teraz, kiedy już powiedzieliśmy sobie troszkę o tym, czym jest umysł i jakie ma pełni funkcje, powiedzmy sobie, gdzie on się znajduje. Miejscem rezydencji, tak, umysłu jest nasze serce, czakra serca. Natomiast mózg jest takim miejscem, czy też organem, za pomocą którego umysł działa i funkcjonuje. Często się mówi, że umysł znajduje się w głowie, tam gdzie jest mózg. Natomiast tak nie jest. Umysł znajduje się na poziomie serca, a mózg jest tym organem, za pomocą którego umysł funkcjonuje. We can also say that the mind works from home. These days people are working from home. So it is located in the heart, and using a internet, Wi-Fi, it is actually working in the brain. So this is not a new invention that we have today, Wi-Fi or distance working. Already in our system, this is already there. And we can also say that the emotional part of the mind is in the heart, and the sensory and motor functions are in the brain. This is how we understand where is the mind located. Możemy też sobie powiedzieć, że umysł pracuje z domu. Teraz jest to dosyć popularne. Wiele osób tak w ten sposób pracuje za pomocą internetu, czy też za pomocą Wi-Fi. Umysł kieruje całym systemem, wykorzystuje ten nośnik, którym jest nasz mózg, który operuje pozostałą częścią naszego ciała, więc możemy powiedzieć również, że ta część naszego systemu, która jest emocjonalna, działa właśnie z serca, z poziomu serca, natomiast ta część, czy też umysł zarządza naszym układem motorycznym, jak również zmysłowym z poziomu mózgu. Mind is having no form. So this, because it's, I told you already, it is not perceivable through the senses. So it's formless. It is beyond sense perception. It can feel happiness and suffering, but we can't really perceive it as a physical thing. And all the knowledge happens with the help of mind. Umysł nie ma żadnej formy, tak? Jest bez postaci, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie jesteśmy w stanie go postrzec za pomocą żadnego z naszych zmysłów. Jest on poza percepcją zmysłową. Może on doświadczać szczęścia oraz nieszczęścia, mimo że my jego nie możemy zauważyć, postrzec. Jak również wszelkiego rodzaju procesy poznawcze dzieją się za pomocą umysłu. Of course, we all know the speed of mind. Mind moves at a very, very great speed. It can connect with different objects at one point simultaneously. It moves so fast. So you are also watching something and hearing at the same time, although we have only one mind. So one mind can connect with one object at a time, but we are watching and hearing at the same time. This means it can shift so fast, it can move so fast that you don't realize the difference. I umysł jest również bardzo szybki. Mówimy również o tym, że coś może się przemieszczać z prędkością umysłu. Umysł jest tak szybki, że mamy często wrażenie, że możemy robić dwie rzeczy jednocześnie, w jednym momencie. Na przykład możemy oglądać coś i słyszeć. Mimo iż doskonale wiemy, że umysł jest w stanie skupić się jedynie na jednym ze zmysłów jednocześnie, na jednym przedmiocie zmysłu, to ponieważ tak szybko się pomiędzy nimi jest w stanie przemieścić, mamy taką iluzję, takie wrażenie, że jednocześnie robimy dwie rzeczy naraz. That's why we are able to do multitasking these days. That means we can connect with so many different tasks at the same time, although it is not considered very healthy because you should focus on one thing and finish it and then do something else. So multitasking creates more agitation, more stimulation, more hyperactivity in the mind. Dlatego możemy wziąć pod uwagę takie pojęcie jak multitasking, tak? Czyli wykonywanie wielu czynności jednocześnie, mimo iż wiemy, że nie jest to zbyt zdrowe i polecane, ponieważ umysł powinien skupić się na jednej rzeczy, skończyć jedną czynność, a dopiero potem przejść do następnej, ale w dzisiejszych czasach ma to miejsce i jest to możliwe właśnie dzięki temu, że umysł tak szybko jest w stanie się przemieszczać pomiędzy różnymi elementami i przedmiotami zmysłów.
And of course, mind is very, very powerful. It is compared sometimes to the blowing of the wind. One who can control the mind can remain peaceful and happy under all circumstances. A common person is generally called the slave of his or her mind. Our senses are always pulling the mind in different directions. Umysł jest również bardzo potężny. Porównuje się go do siły wiatru, do takiego wiatru, który mocno wieje, takiego huraganu. I mówi się, że osoba, która jest w stanie kontrolować swój umysł, jest w stanie być w spokoju i być szczęśliwa w każdych okolicznościach. Przeciętna osoba zazwyczaj nazywana jest takim niewolnikiem umysłu, własnego umysłu. I kiedy nasze zmysły ciągną nasz umysł, wciąż ciągną w różnych kierunkach nasz umysł, możemy zobaczyć, jak właśnie ma miejsce ta jego agitacja, czyli to pobudzenie. So the question now arises, how does the mind operates? This is very, very important. I should now understand what is healthy mind, what is unhealthy mind. This is very, very important question because we have discussed so many things about mind. So what is a healthy mind? What is an unhealthy mind can be determined by the dominance of qualities. We should understand which quality is dominant in your mind. That will describe your mind to be healthy or unhealthy. A teraz powinniśmy sobie zrozumieć, poznać, co to znaczy, kiedy umysł jest zdrowy bądź niezdrowy. Już tak wiele poznaliśmy informacji na temat umysłu. Teraz zrozummy, co to znaczy, że nasz umysł jest w stanie zdrowia lub nie. A to z kolei jest pod wpływem trzech sił, trzech cech. So in Ayurveda, there is a very nice description that mind operates through three gunas, three qualities, which are called sattva, rajas and tamas. I jest powiedziane w Ayurvedzie, że umysł działa pod wpływem trzech gun, trzech sił natury materialnej, które nazywamy sattva, rajas i tamas, czyli siła dobroci, pasji i ignorancji. Out of this, sattva is that quality of mind which is responsible for keeping the mind calm, clear, pure, and peaceful and relaxed. Pośród tych sił sattva jest tą siłą, która utrzymuje umysł w takim stanie czystości, spokoju, jasności. And this is the original nature of mind. That's why it is also called sattvam, one of the synonyms of the mind. I ten stan jest stanem naturalnym dla umysłu, dlatego też jednym z synonimów słowa umysł jest sattvam. And according to Ayurveda, this is the healthy state of mind. So what I'm trying to say is, whenever your mind has dominance of sattva quality, that is what is called a healthy mind. That is what is called a peaceful, happy mind. Because this mind can perceive the knowledge as it is. Otherwise, it will be called agitated mind, which is a rajasic mind, and it cannot perceive things properly. I taki właśnie stan umysłu, czyli sattva, jest stanem umysłu zdrowego, ponieważ jest on naturalny dla naszego umysłu. I w takim stanie umysłu jesteśmy w stanie poznawać wiedzę. Jedynie kiedy umysł jest w sattwie, czyli w dobroci, jest w stanie poznawać wiedzę taką, rozpoznawać wiedzę taką, jaką ona rzeczywiście jest. W innym wypadku będzie on umysłem rajasowym, tak? Czyli pod wpływem siły pasji i nie będzie w stanie postrzegać wiedzy takiej, jaką ona jest. Będzie on zaniepokojony. Because if you want to understand something, even if you want to understand yourself as a soul, your mind has to be peaceful. You cannot be like running and reading a book. It's not possible. You have to calm down, you have to sit down, you have to read, you have to understand, then you will receive the knowledge. So therefore, sattvic mind is healthy mind. Ponieważ jeżeli chcemy poznać jakąkolwiek wiedzę, jakąkolwiek nową informację, czy na przykład może wymagać wysłuchania czegoś, czy przeczytania czegoś, nasz umysł musi być na tym poziomie sattwy, czyli dobroci. Potrzebujemy, aby ten umysł był spokojny. Tylko wtedy będziemy w stanie zachować wiedzę, którą zdobywamy. Wtedy jest on zdrowy. Second quality is called rajas, and rajas is responsible for creating agitation and disturbance in the mind. So mind is active and it's trying to
receive some information, some knowledge. So that knowledge received will be incomplete because mind is agitated. Or you can understand something wrong because you can see something which is not reality. For example, you can see a rope and you think this is a snake. So this is what happens when we are in agitated state of mind. And most people today in the world, they are always agitated. That's why we don't communicate. We don't understand. We're always debating. We're always arguing. We're always fighting with each other. This is the problem because our mind is not healthy. I kolejny stan umysłu, jaki możemy rozpoznać, to stan pod wpływem siły rajas, czyli pasji, która jest odpowiedzialna właśnie za pobudzanie, za zaniepokojenie umysłu. I kiedy umysł jest w takim stanie, nie jest w stanie pojmować rzeczy właściwie, czyli albo zdobywamy wiedzę niepełną, albo ta wiedza jest po prostu błędna z powodu tego właśnie niespokoju naszego umysłu. Możemy tu podać taki przykład liny, gdy ktoś dotyka liny, a wydaje mu się, że dotyka węża. I w dzisiejszych czasach właśnie większość ludzi znajduje się w takim stanie, pod takim wpływem siły pasji na nasz umysł, co powoduje, że brakuje nam komunikacji, że jest tak wiele niezrozumienia między ludźmi, że wciąż zamiast rozumieć siebie nawzajem jest tak wiele kłótni i tak wiele dysput. And of course, the third quality, tamas, is also responsible for creating an unhealthy mind because tamas is causing inertness, some confusion, ignorance, and this is the state when you have no knowledge. Your mind is completely blocked. A kolejny z tych trzech stanów umysłu to wtedy, kiedy na nasz umysł ma wpływ siła tamas, czyli siła ignorancji, która powoduje, że umysł jest nieaktywny, że jest okryty, w związku z czym nie mamy praktycznie wiedzy. Nasza wiedza jest bardzo ograniczona i znajdujemy się w ignorancji. I to jest niezdrowy stan umysłu. So now you will understand that most people, they are either in rajasic state of mind or in tamasic state of mind. And based on this unhealthy mind, we are taking our decisions. We are trying to understand the things. And that leads to more confusion. That leads to more problems. I możemy zobaczyć, że większość ludzi obecnie znajduje się właśnie w tym stanie rajas albo tamas, co powoduje, że wiedza jest niepoznawana w pełni albo właściwie, bądź tej wiedzy w ogóle brakuje, w wyniku czego pojawia się jeszcze więcej takiego niezrozumienia, jeszcze więcej zagubienia wśród ludzi i więcej kłopotów i trudności. So dominance of sattva, when your mind is dominating in sattva guna, so then you will have knowledge, good intellect, memory, determination, discrimination. You will feel very enlightened, clean, pure. You will do good actions. You will be always truthful, merciful, good behavior, happy, content, and satisfied. This is what is called healthy mind. I kiedy nasz umysł jest pod wpływem sattva guny, czyli siły dobroci, kiedy jest on, możemy go nazwać zdrowym umysłem, to wtedy takie cechy, które możemy zobaczyć, że on przejawia, to wiedza, właśnie intelekt, pamięć dobra, determinacja, umiejętność rozróżniania, oświecenie, czystość, również wykonywanie właściwych, takich dobrych czynów, prawdomówność, miłosierdzie, właściwe zachowanie, szczęście, wtedy doświadczamy takie zadowolenie i satysfakcję. When the mind is dominant in rajas, so you will see your mind will be hyperactive, impatient, always envious, anger, hatred, fear, very aggressive mind, violent mind, overconfident, unhappy, dissatisfied, many desires, and always criticizing others or trying to listen criticism of others. Kiedy umysł znajduje się pod wpływem siły rajas, czyli pasji, wtedy jest on bardzo taki pobudzony, wędrujący tu i tam, niespokojny, niecierpliwy. Pojawia się wtedy dużo dumy, zawiści, gniew również jest bardzo przejawiany, wówczas nienawiść, również strach i wiele obaw.
taka osoba jest agresywna, przejawia właśnie takie zachowania agresywne, przemocowe, jest zbyt pewna siebie, ale również doświadcza nieszczęścia, braku satysfakcji, zbyt wielu pragnień i taka osoba lubi również krytykować. So today in the world, you find many people having these kind of situations. This is because of too much rajas. And of course, when there is dominance of tamas, then there is ignorance, depression, delusion. Intelligence is completely blocked. Person is very lazy, unclean, always sleeping, very untruthful, selfish, non-religious, unhappy, and negative attitude. So this is also quite dominant today in the world. Tamas and rajas are very dominant. I w dzisiejszych czasach możemy zauważyć, że ludzie są bardzo właśnie pod wpływem tej guny rajas. Wiele z tych cech, które zostały wymienione, są widoczne w dzisiejszym świecie wśród ludzi, ale również cechy tamas, czyli cechy ignorancji, czyli umysłu pod wpływem tamaguny, mianowicie brak wiedzy, czy w ogóle ignorancja, depresja, takie zagubienie, zablokowany w ogóle intelekt, tak, brak inteligencji, lenistwo wśród ludzi, brak czystości, dużo brudu, nadmierny sen, brak prawdomówności, kłamstwo, taka samolubność, egoizm, brak zachowań religijnych. Ludzie generalnie nie są religijni. Są też nieszczęśliwi w wyniku tego i mają bardzo często taką negatywną postawę wobec życia i świata. So now we understand why the mind is not healthy. Of course, there are two prominent reasons. There is too much rajas or too much tamas, or both are increased. Rajas will create action based on wrong knowledge. Tamas will create ignorance, and this will cause confusion. So people are doing some action, but they are confused. This is what is called pragya parad. When your buddhi is not working, then people are doing confused actions. Like I give you this example all the time. They buy a new pair of jeans and then they cut it from many places and then they wear it. This is very common. So this is what is called confused actions. This is because of rajas and tamas. So many people today are busy in doing confused actions. Więc teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego umysł jest niezdrowy. Więc może on być niezdrowy z powodu nadmiernego wpływu jednej z tych gun, rajas albo tamas, bądź też będąc pod wpływem obydwu. Więc jeżeli umysł jest pod wpływem siły pasji, rajas, to wówczas działania są podejmowane w oparciu o niewłaściwie zdobytą wiedzę. Są to złe decyzje. Natomiast jeżeli tamas dominuje, to wówczas powoduje to takie duże zagubienie, ponieważ nasze działania są oparte o brak wiedzy, o totalną ignorancję, co prowadzi do pragya aparadhy, tak? Co oznacza, że niewłaściwie wykorzystujemy naszą inteligencję. I tutaj pan doktor mówi, że bardzo często podaje taki przykład właśnie osoby, która kupuje sobie nową parę dżinsów, a następnie ją tnie w różnych miejscach, tak? Nacina ją, a dopiero potem zakłada na siebie. To właśnie jest taki typowy przykład osoby, która zupełnie niewłaściwie używa swojej inteligencji. Of course, then there are these 6 enemies of the mind, which are very, very popular: kama, krodha, lobha, moha, mad, matsarya, which means lust, anger, greed, illusion, pride, and jealousy. I umysł ma oczywiście swoich głównych 6 wrogów, którymi są kama, czyli pożądanie, kroda, czyli gniew, loba, czyli chciwość, moha, czyli iluzja, mada, czyli duma oraz matsrya, czyli zazdrość, zawiść. All these are also very prevalent in people today. So they are actually causing more damage to the mind because they are enemies of the mind. I wszystkie one są bardzo obecne w dzisiejszym świecie wśród ludzi, co prowadzi do tego, że powodują jeszcze większe spustoszenie. And of course, there are some simple causes that we all understand which create imbalance in the mind. First of all is our diet. If we are eating too much food or irregular timings of eating, lifestyle is another cause: staying up late in the night, partying, imbalanced mental feelings, which means fear, anxiety, depression, improper sleep, and also some hereditary factors
maybe your parents are depressed, or during pregnancy the mother was having some agitation. All these things can also create imbalance in the mind. I nierównowaga na poziomie umysłu może być powodowana przez takie czynniki jak na przykład nasza dieta, czyli kiedy jemy zbyt dużo albo jemy w nieregularny sposób, kiedy nasz styl życia jest taki zaburzony, czyli na przykład późno się kładziemy spać albo dużo imprezujemy, kiedy nasze uczucia są w nierównowadze, kiedy doświadczamy dużo lęków, takiego niepokoju, depresji, kiedy niewłaściwie śpimy, jak również mogą to być przyczyny dziedziczne, na przykład jakaś depresja w rodzinie albo jakieś zaburzenia w czasie ciąży. And of course, the atmosphere, the weather can also be one of the cause. If it is rainy, cloudy, especially autumn time in Europe, you all feel very depressed. There can be some physical causes when you are having some chronic disease or some pain. And there can be some personal causes like family relations, financial problems, or somebody died. So all these things can create a mental agitation or disturbance. Na nierównowagę umysłu, na jego takie pobudzenie może również wpływać aura, czyli na przykład deszczowa pogoda, zachmurzenie czy zimno. Mogą to być również przyczyny takie fizyczne, jak jakieś chroniczne choroby czy ból w ciele, jak również osobiste jakieś takie przyczyny, jakieś tarcia w rodzinie, czy problemy finansowe, śmierć w rodzinie, czy u kogoś ukochanego. So what is the solution? In Ayurveda, we say that there are three types of chikitsa, yukti vipashra, which is technically translated as physical treatments, sattvavaja, psychological treatments, and dev vipashra, which is spiritual treatments. I teraz możemy sobie powiedzieć o rozwiązaniach tych trudności, które mogą się pojawić z powodu umysłu i mogą one być na poziomie fizycznym, psychologicznym oraz duchowym. So of course, for the mind is sattvavaja, and Dr. Keshav is going to talk more about this subject today. I oczywiście rozwiązaniem dla umysłu jest sattva vijaya, czyli poziom psychologiczny, o którym będzie nam dzisiaj mówił szerzej dr Vijay, Keshava. But when we are treating the mind, we don't forget the body. So at the body level, normally we do shamana, internal medicines we give to calm down the mind, to relax the mind. We do also panchakarma treatments, which are called shodhana. And we also give some rasayanas, which are called the rejuvenating formulations. I oczywiście nie zapominamy nigdy o poziomie ciała, czyli poziomie fizycznym, na którym stosujemy takie metody jak szamana, czyli przyjmowanie takie wewnętrzne lekarstw, shodhana, czyli terapię panchakarmy oraz rasayana, czyli różnego rodzaju środki, które mają za zadanie ożywić, tak odmłodzić nasze ciało. Sattvavaja includes many techniques like regularizing your thoughts, analyzing your thoughts, channelizing the thoughts, concentrating on the goal, taking decisions with determination. Metody sattva vijaya, czyli psychologiczne, zawierają w sobie takie działania jak na przykład regulowanie naszych myśli, analizowanie ich, jak również właściwe ich kierunkowanie, koncentrowanie się na głównym celu w naszym życiu oraz podejmowanie decyzji z determinacją. Of course, it also includes when you're talking to the patient, counseling is very important, assurance, guidance, education, desensitization, persuasion, hypnosis, catharsis. So all these nice techniques have been also described in Ayurveda. I Ayurveda również opisuje takie metody jak na przykład właśnie doradztwo, czy coaching, czy prowadzenie danej osoby, zapewnienie jej, takie wsparcie, edukacja takiej osoby, zmniejszanie bycia taką osobą bardzo wrażliwą, tak? Czyli trochę uniewrażliwianie na pewne kwestie, perswazja, również hipnoza oraz metoda katarzis. So today we will talk, Dr. Keshav is going to talk about some simple techniques, not going into very details because it's a big topic, but in the Dev Vipassana, which is called the spiritual treatments, also mantra and giving some yantra, yagya, agnihotra, fire sacrifice, pilgrimage, prayers, worshipping God, charity, helping others, feeding the animals, and wearing some gems in your finger, or in the neck. All these things are also considered as a treatment for the mind and also for
for things which are beyond the mind. I oczywiście dr Keshav powie nam o takich prostych rozwiązaniach, ponieważ jest to bardzo szeroki temat, więc tak nie będziemy bardzo go głęboko omawiać, ale innym sposobem również radzenia sobie z tą nierównowagą umysłu to jest działanie na poziomie duchowym, czyli za pomocą na przykład mantry, czyli wibracji dźwiękowych, dzięki energiom różnym medytacji, yantra, czyli takich przedmiotów, które są wyposażone w działanie energetyczne, lub przez jagię, czyli działanie ofiar ogniowych, poprzez wykonywanie pielgrzymek, poprzez modlitwę, przez wielbienie Boga, wykonywanie działań takich czynności dobroczynnych, tak? Pomaganie innym osobom, taka filantropia, czy karmienie zwierząt, jak również noszenie kamieni szlachetnych, czy jako takie remedia, czy w postaci pierścienia, czy w postaci jakiegoś naszyjnika na ciele, również są uważane za takie środki, które pomagają uspokoić umysł. Also, enhancing your mental health. Prana is very nice. You know, doing some pranayama, getting some fresh air, or getting some fresh prana from the food. Tejas is another energy which is very, very important for mental health. And Tejas means some kind of, you know, radiance or light, you can say, which comes through meditation, concentration, or by keeping silence. And Ojas, we have studied in Ayurveda, is the essence of all the food that we are eating. So finally, good food leads to good Ojas. I rzeczy, które mogą również nam wspomóc nasze zdrowie mentalne, to prana, którą możemy czerpać poprzez wykonywanie ćwiczeń pranayamy, czyli ćwiczeń oddechowych, albo ze światła słonecznego, jak również z właściwego pożywienia, wychodząc na spacery na świeżym powietrzu. Kolejna rzecz to tejas, czyli energia, którą możemy czerpać poprzez medytację, poprzez skupienie, jak również poprzez ślub mauna, czyli poprzez milczenie, oraz ojas, który, jak już sobie powiedzieliśmy podczas naszych licznych seminariów o Ayurvedzie, zawiera się w naszym jedzeniu, tak? Jest esencją wszelkich tkanek naszego ciała. Dlatego tak istotne jest właściwe trawienie, właściwa przemiana materii i właściwe odżywianie naszego ciała. Also, through senses, Dr. Keshav is going to talk more about this. So using some aroma, color therapy for the ears, some music, and massage for the skin, and some taste for the tongue. I również metody, o których szerzej powie dr Keshav, to właśnie są na przykład aromaterapia dla naszych zmysłów, czyli nosa w tym przypadku, czyli terapia kolorami dla naszego wzroku, naszych oczu, mantry, czy muzykoterapia dla uszu, masaż, czy w ogóle terapia dotykiem dla skóry oraz dla języka, czyli smak, czyli różnego rodzaju pożywienie, które jest korzystne. Also, the final word is to increase sattva. So through sattvic food, your food should be clean, fresh, natural, organic, vegetarian. Więc kolejna rzecz to właściwie już tak konkludując, że powinniśmy dążyć do tego, aby podnieść tą siłę sattwy, czyli dobroci, a robimy to poprzez przyjmowanie sattwicznego jedzenia, czyli jedzenia, które jest czyste, organiczne, które jest świeże. Of course, sattvic lifestyle, which means following regular timings for sleeping, waking up, eating. Sattvic music means something which is relaxing for your mind, not agitating music, not like loud music. Sattvic reading something which is spiritual. Sattvic thoughts, sattvic environment, and satsanga means associating with sattvic people. I następnie oczywiście sattwiczny styl życia, czyli styl życia, który jest uregulowany nasze spanie, uregulowane nasze przyjmowanie posiłków, sattwiczna muzyka, czyli muzyka, która jest spokojna, kojąca, niegłośna, niegwałtowna, sattwiczne czytanie, czyli czytanie pism, czytanie takiej duchowej literatury, sattwiczne myśli, sattwiczne środowisko, spokojne również, takie wyciszające, oraz ostatecznie satsanga, czyli towarzystwo osób, którzy również znajdują się w sile dobroci. Because we have already learned that healthy mind or peaceful mind or happy mind
is that mind which is having dominance of sattva. So through all these different techniques, we try to enhance the sattva. And when sattva is dominant, then mind becomes calm, mind becomes clear, mind becomes peaceful. And then mind can connect to the true knowledge and take good decisions, which are good for our health, which are good for our relations, which are good for our spiritual growth. Ponieważ tak jak już wcześniej sobie powiedzieliśmy, żeby umysł był zdrowy, spokojny i szczęśliwy, potrzebujemy właśnie, aby był on pod wpływem siły sattwy, czyli dobroci. Dlatego stosujemy wszystkie te metody, aby nasz umysł uspokoić, doprowadzić do takiego właśnie stanu, po to, aby być w stanie dokonywać właściwych decyzji, właściwie pojmować wiedzę, uczyć się rzeczy takimi, jakimi one są, i tym samym prowadzić do takiego zdrowego, szczęśliwego i spokojnego życia. Of course, there are many good things. You can drink some milk. Milk with almonds is very nice. You can eat ghee. Ghee is very good for calming down the mind and nourishing the mind. Anti-vata diet and lifestyle. I'm sure you are aware of what is vata. Grounding activities, head massage, shirodhara, putting some oil or ghee in the nose, nasya, and full body massage, which is called abhyanga. All these are very nice things. Kolejne rzeczy, które wpływają gojąco na umysł, to na przykład mleko z dodatkiem migdałów, przyjmowanie ghee, czyli klarowanego masła, dieta antywata, jestem pewien, że na pewno wiecie, co to jest wata, ćwiczenia uziemiające, jak również masaż głowy oraz wykonywanie nasi, tak, shirodhara i masaż całego ciała, który nazywamy abhyanga. And in addition to this, of course, regular exercise, you can go for a walk, you can do yoga, pranayama, breathing exercise, Jiva meditation, which is available in Polish also. Jivananda program is available also in Polish. And laughing is very, very important. You should try to make something activity so you laugh. And most important, to sleep very nicely, deep sleep, and having a regularized time for sleeping and waking up. I konkludując jeszcze też dodajemy tutaj do tego ćwiczenia, spacery, może to być yoga, pranayama, czyli ćwiczenia oddechowe. Możecie korzystać z Jiva medytacji, która jest dostępna również w języku polskim na naszej stronie. Możecie również skorzystać z programu Jivananda. Bardzo istotny jest śmiech, tak? Czyli abyście dostarczali sobie tego śmiechu i powodów do śmiechu, jak również sen. Istotne jest, aby ten sen był regenerujący, głęboki i abyśmy wstawali, jak również kładli się spać o regularnych porach. Of course, you should avoid stimulants like coffee, black tea, alcohol, and of course, excessive use of gadgets, all mobile, computer, all these things. Loud music is not good, rock and roll, pop music. Watching news or watching something very violent, aggressive, negative content, multitasking, criticizing yourself or criticizing others, eating junk food, or sleeping during the daytime and staying awake in the night. All these things are not good for your mental health. Rzeczy, których powinniśmy unikać, które są niekorzystne dla naszego zdrowia mentalnego, to wszelkiego rodzaju środki pobudzające, takie jak kawa, czy czarna herbata, alkohol, narkotyki, korzystanie zbytnie z urządzeń, tak, gadżetów, czyli takich między innymi jak telefony, głośna muzyka, czy to rock, czy to pop, oglądanie wiadomości, czy takich przesyconych agresją i przemocą przekazów, zawartości takie negatywne generalnie. Multitasking też nie jest polecany, krytykowanie samych siebie oraz innych osób, unikamy jedzenia śmieciowego, tak? Czyli tego, co nam szkodzi, oraz spania w ciągu dnia i niespania nocą. And of course, a very good news for all of you is that now we have many products in Poland which are good for mental health. All these are available. You can also use them. Brahmi tablet is there, ashwagandha tablet and ashwagandha powder churna is also available.
Jatamamsi Churn, very good for having a good sleep. We have stress-free tablet, Memorica tablet and Memorica syrup to drink. Sleep well tablet for good sleep. Arjuna tablet, specially good for heart and anxiety. Shilajit capsule and Giloy capsule. All these products are available in Poland. You should use them for yourself, and you can also give it to people who are suffering from mental problems. I oczywiście teraz na nasze szczęście w Polsce mamy dostępnych tak wiele produktów i między innymi są to tabletki brahmi, czy ashwagandha, czy proszek czuran, również Jatamamsi Churn, czyli też proszek, które bardzo pomagają na sen, tabletki stress free, tabletki Memorica i również syrop do picia, tabletki Sleep Well, tabletki Arjuna, które pomagają bardzo na serce również i na taki stres, kapsułki Shilajit oraz Giloy kapsułki. And also, in addition to this, Chyawanprash is very, very good tonic, both for physical and mental health. Of course, we have Chyawanprash normal in Poland, and also sugar-free Chyawanprash is available. Ayurvedic tea, very good, available in tea bags, are also available in powder form. We have some nice juices, amla juice, Giloy tulsi juice is also available in Japan. In Poland. Inne z produktów, które są bardzo polecane, to Chyawanprash, który jest dostępny zarówno w wersji bez cukru, jak i normalnej, czyli z cukrem, herbatki ajurwedyjskie i one są dostępne również zarówno do zaparzania w torebkach, jak i w proszku, soki takie jak sok z amli oraz Giloy tulsi sok. Also, Saraswata Rishta is very, very good, liquid, or we can say Arista, which is good for the brain and for many mental diseases we use. Dasbula Arista is also good to calm down the Vata. Trifla ghee is available. You can eat 1 teaspoon of Trifla ghee. And as I said, ghee is good for brain. There is Trifla tablets, Trifla powder, especially if you have constipation. And for Nasya, we have Anu oil. And for head massage, Amla oil and Bhringraj oil is available. I mamy też Saraswati Rishta, czyli taki płyn sok do przyjmowania. Dasamula Rishta również są to takie środki, które bardzo pomagają właśnie uspokoić umysł. Trifala ghee, które polecam, abyście przyjmowali. Trifala jest również dostępna jako proszek oraz jako tabletki, co bardzo pomaga w trawieniu, zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakieś zaparcia. Do wykonywania nasi, czyli masażu zatok nosa, olej z Anu Oil oraz masażu głowy mamy olej z Amli oraz olej z Bhringraj. Thank you very much, and I think you will hear from Dr. Keshav after we have a break time now, I think. Yes, thank you very much, Dr. Partap. Dr. Chauhan, thank you very much for a wonderful lecture. And we will have now 10 minutes break, and then we will start the lecture with Dr. Keshav. So thank you very much. And namaste to all the listeners and the viewers. Namaste do was wszystkich, którzy mnie słuchacie i oglądacie. It was a very nice lecture from Dr. Chauhan, and he very simple language explained about the mind and how the mind works and what are the problems in the mind. Wysłuchaliśmy wspaniałego wykładu od doktora Chauhana na temat umysłu w takim bardzo prostym języku i bardzo przystępnie przedstawionym. So in this lecture, I will just give you some very simple tips about controlling the mind or having a peaceful mind. W tym wykładzie podzielę się z wami prostymi wskazówkami, jak utrzymać spokoju. Gdzieś u kogoś słychać jakieś szmery mocno w tle, więc wyciszcie swoje mikrofony wszyscy poza panem doktorem. So mind is a very broad topic in Ayurveda, and the advices in Ayurveda, if there are some diseases or some problems, then the advices are more personalized and customized.
Więc umysł jest bardzo istotną częścią naszego systemu. W Ayurvedzie, kiedy mamy do czynienia z jakimś pacjentem, zawsze podchodzimy tak bardzo indywidualnie, w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. So some tips that I will share in this lecture will be which are more generic and which everybody can practice and follow. Więc wskazówki, którymi się z Wami dzisiaj podzielę, są takie ogólne, każdy z Was może je wprowadzić w swoim życiu. Okay, so Dr. Chauhan mentioned the word sattva avjaya in his lecture. Dr Chauhan wspomniał słowo sattva vijaya w swoim wykładzie, which is a special branch in Ayurveda, which deals about mind and psychological problems. Jest to gałąź Ayurvedy, która właśnie ma do czynienia z umysłem i z trudnościami psychologicznymi. So if we break this word sattva avjaya, it is made up of two words, sattva plus avjaya. Więc jeżeli sobie to słowo sattva vijaya rozłożymy na dwie części, będziemy mieć dwa człony, sattva i avijaya. So sattva here refers to mind and avjaya means winning or conquering. So sattva avjaya means winning the mind or conquering the mind. Sattva oczywiście odnosi się do samego umysłu, a avijaya oznacza zwyciężyć czy też kontrolować, podbić, tak, umysł. Więc sattva avijaya oznacza ujarzmić umysł. Okay, so it's very interesting word that you have to conquer or win over your own mind. Jest to bardzo ciekawy termin, tak? Ujarzmić własny umysł. Okay. So mind is a very important tool, as you know, Dr. Chauhan mentioned, that it is a connection between the body and the soul. It is a bridge in between the body and the soul. Jak już było wspomniane wcześniej, umysł jest bardzo takim interesującym narzędziem, które łączy ciało z umysłem, z duszą. So if you want to enjoy the body part or the materialistic part, or you want to enjoy the materialistic world, still you need a mind, a healthy mind. And if you want to enjoy in the spiritual world, or you want to grow spiritually, then also you need a healthy mind. So it is a very important aspect, in both terms. I jeśli chcemy cieszyć się życiem takim materialnym i skupić się na tej platformie ciała, wówczas jest nam bardzo potrzebny zdrowy umysł, ale zdrowy umysł jest nam również potrzebny, jeżeli chcemy iść w kierunku duchowości, kiedy my chcemy rozwijać się duchowo. Zatem możemy zauważyć, jak istotną funkcję pełni umysł w naszym całym życiu. And these are the two main quests of a human being. Either we want to enjoy some materialistic things, or we want to be the master of the materials, or you want to grow spiritually. So these are the two main quests. Anything that you're doing for these two things. I to są takie dwa główne cele, które ludzkie istoty zazwyczaj mają w swoim życiu. Albo chcą podbijać świat materialny, rozwijać się w stronę materii, albo chcą rozwijać się duchowo, aby wznieść się ponad świat materialny. To są takie dwa główne kierunki, w których się udajemy jako ludzkie istoty. Okay, but we can only enjoy these things once we have our mind in our control, or we have, a complete peace in the mind. Ale możemy czerpać przyjemność z obydwu tych ścieżek jedynie, jeżeli nasz umysł jest spokojny, jeżeli nasz umysł jest pod kontrolą. Otherwise, we will have troubles, we will have problems, both in the physical, materialistic world, and also if you want to grow spiritually, then also there will be so many obstacles, and so you'll not be able to enjoy either of the worlds. W innym wypadku będziemy spotykać się z trudnościami i przeszkodami zarówno na ścieżce materialistycznej, jak i na ścieżce naszego rozwoju duchowego. Okay, so when we say winning the mind or conquering the mind, so it means there is something more superior to the mind which has to conquer or control or win the mind.
Zatem jeżeli mówimy o ujarzmieniu umysłu, czy też zwyciężeniu go, mamy do czynienia z jakąś osobą czy siłą wyższą niż sam umysł, która jest w stanie dokonać tego czynu. So superior to the mind is the consciousness or the intelligence or the soul. These are the three things, or we can say two things, consciousness and the intelligence, which are above the mind. A ponad umysłem znajduje się nasza inteligencja oraz świadomość, czy też dusza. So we have to control the mind by our conscious awareness and by our intelligence. Zatem podbić umysł możemy poprzez naszą świadomość, poprzez naszą obecność, jak również poprzez naszą inteligencję. So there is no medicine that you take a pill and your mind is now under control and you can do whatever you want to do. Nie ma zatem żadnej tabletki, magicznej pigułki, którą możemy wziąć i uleczyć nasz umysł i teraz robić to, co chcemy. So all the medicines, all the different pills, they work at the physical level. They are controlling, maybe even for the, the psychomedicines that people give, the doctors give these days. They are just controlling some hormones or chemicals in the brain. They are not at all, doing anything to the mind. Rather, they damage the mind. Zatem wszelkie środki, które możemy przyjmować, czy to leki, które teraz może lekarz zalecić, czy inne środki doustne, które przyjmujemy, działają tylko na poziomie fizycznym. Tak naprawdę mogą regulować w jakiś sposób nasze hormony, czy działanie naszego ciała, ale nie działają na subtelnym poziomie. Okay, so we will have to work, we will have to do something ourselves to win our own mind. So it is not the doctor's job, it is not your caretaker's job, not your teacher's or parents' job to do something for you, or not a medicine that will do. This is us who have to participate or do some activities to conquer the mind or win our mind. Zatem, aby zwyciężyć nasz umysł, aby go ujarzmić, aby go pokonać, musimy sami wykonać pracę, wykonać pewne czynności, pewne zadania, pewne ćwiczenia. Nie jest to coś, co możemy osiągnąć poprzez przyjmowanie jakiegoś leku, czy poprzez pracę naszych lekarzy, czy nasi rodzice mogą to osiągnąć, czy nasi nauczyciele. Nie, to jest nasz wysiłek. So before winning the mind or conquering the mind, let's first examine and see what is our strength of our sattva, what is the strength of mind we are at currently. Więc zanim przejdziemy do tego, jak działać z umysłem, poznajmy, jaka jest moc naszego umysłu w danym momencie, na jakim poziomie, jaka jest siła naszego sattva. So Ayurveda has given a way to examine the sattva of a person, and they classified it into 3 different levels. Ayurveda podaje 3 poziomy sattwy, które teraz sobie omówimy. So first one is the superior sattva. Pierwszym z nich jest sattwa nadrzędna. We can call, in Sanskrit we call it as pravara sattva. W sanskrycie nazywa się ona pravara sattva. So people with superior sattva, they have a very strong willpower. Takie osoby o nadrzędnej sattwie mają bardzo silną wolę. They can bear some sufferings even if the body is weak. Nawet jeśli ich ciało jest osłabione, są w stanie zdzierżyć duże cierpienie. They're very optimistic. Są to osoby optymistyczne. And they're not afraid of any crisis. Nie obawiają się kryzysów. Okay. So people with strong sattva, they are always self-motivated, and they are always, even if they have a very bad time in their life, they overcome it more easily. Takie osoby są samozmotywowane i nawet jeżeli w ich życiu pojawia się jakiś kryzys czy trudniejszy czas, nie mają trudności, aby przejść przez te trudności. They are not fearful. Nie obawiają się, nie mają strachu. And they are always positive in their mind. I zawsze na poziomie umysłu są pozytywne. Okay. Second is Madhyama sattva, which means a medium sattva or a moderate sattva.
Drugi poziom to Madhyama sattva, czyli poziom środkowej sattwy, uregulowany, taki pomiędzy. So such people, they have, a medium motivation level. Sometimes they are very good, very well motivated, and sometimes they are not at all motivated. Te osoby mają różne poziomy motywacji, taki pomiędzy. Czasami są bardzo zmotywowane, a czasami wcale. And their motivation is very short-lived. I mean, they cannot prolong their motivation by themselves. I ta motywacja, gdy ją już mają, jest dosyć krótkotrwała. Like you hear some lecture, you get motivated, and for a week or 15 days you are motivated, and after that you fall back to the same routine. Czasami na przykład po wysłuchaniu jakiegoś wykładu możecie poczuć się zmotywowani i żyć zgodnie z tym, co zostało wam przekazane przez tydzień czy przez 15 dni, a potem wracacie do tak zwanej normy. Then again, you need somebody to motivate you, or you need some support. Your mind is seeking some support to do some action. I wtedy znów potrzebny jest jakiś czynnik motywujący, czy to osoba, czy jakieś wydarzenie, abyśmy znów podjęli jakieś działania. Okay, for any action, like for example, sometimes when I say people that you should do some exercise, so they say, yes, I'm planning to buy a dog. So they will buy a dog and then they will go for a walk. So they're seeking some motivation from external source, and not, there is no inner motivation as such. I czasami na przykład, kiedy zalecam niektórym z moich pacjentów, aby mieli więcej ruchu w swoim życiu i dostaję taką odpowiedź, tak, planuję sobie kupić psa. To znaczy, że taka osoba potrzebuje jakiegoś czynnika zewnętrznego, żeby zmotywować się na przykład do ruchu. Sami z siebie nie zrobiliby tego. So this happens when there is high rajas in the mind. To dzieje się, kiedy w umyśle jest duży poziom rajas. Sometimes this mind is constantly thinking, and it is in constant state of anxiousness. To jest taki umysł, który wciąż myśli, wciąż czuje taki niepokój. And there is a lot of planning going in the mind, but the action is not, they're not able to convert all their plannings into some action. I w umyśle takiej osoby dzieje się dużo planowania, ale nie zawsze te plany przekładają się na rzeczywistość. And such people, they don't complete a task, they'll jump onto a different task, then a different task, so they are not completing one task in a go and then switch on to others. So it's because of a lack of determination. I z powodu takiego właśnie braku determinacji te osoby generalnie zaczynają wiele różnych działań i nie kończą ich, wiele różnych projektów. Nie są w stanie dokończyć jednego zadania, a potem przejść do kolejnego. Zaczynają wiele z nich jest nieskończonych. And then the third one is avara sattva, which means inferior sattva or low sattva. Kolejny poziom to avara sattva, czyli sattva na niższym poziomie. So this is because of high tamas. Co dzieje się z powodu wysokiego poziomu tamas. So such people are confused, they're restless. Takim poziomem charakteryzują się ludzie zagubieni, niespokojni. They lack willpower. Którzy mają trudności z podejmowaniem decyzji, nie mają siły woli. And there is no motivation, no positive thinking or no foresightedness in life. Brakuje im motywacji, pozytywnego myślenia, takiego myślenia proaktywnego. So they lack any vision towards life. Brakuje im wizji w życiu. Such people are impatient. Te osoby są niecierpliwe. And very often they get depressed. Bardzo często ulegają depresji. Okay. So this is a three, level categorization of sattva. Więc tu mamy do czynienia z 3 podziałami sattwy. So first you should do a self-analysis and see what type of sattva I have. Pierwsza rzecz, której powinniśmy dokonać, to takiego samoanalizy. Na jakim poziomie sattwy my sami się znajdujemy? Because if you are a avara sattva person, then you will need more support and more care from your
family, friends, or maybe some other source that you seek to, you'll need more support to come to upper sattva. Ponieważ jeżeli umieścicie się na poziomie awara sattwy, to znaczy, że potrzebna wam będzie taka większa pomoc ze strony osób wam bliskich, czy to rodziny, czy przyjaciół. And similarly, Pravar Sattva person, he will be more able to bring out a discipline in his life, will be more punctual, and can enhance into Sattva, further Sattva more easily. Natomiast osoba na poziomie prawara sattwy będzie bardziej punktualna i zdeterminowana, aby wprowadzać zmiany pozytywne w swoim życiu, wykonywać właściwe działania, tak aby jeszcze bardziej pogłębiać ten stan sattwy. Okay, so it's important to have a fair understanding of my own Sattva and don't feel any ashamed of being of inferior Sattva or any worry or any, don't be fearful of that. It is just what is the present state of mind. It is not the final or the last state of mind. It is just the present state of your mind. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, na jakim poziomie obecnie się znajdujemy, jak również nie czucie żadnego wstydu, czy czucia się gorszym, że znajdujemy się na przykład na niższym poziomie sattwy, ponieważ nie jest to ostateczny stan, do którego dążymy. Tak? Jest to po prostu nasz obecny stan, z którego startujemy. And we can always uplift our sattva. At whatever sattvic state you are at this moment, you can always uplift it. Okay, it's not that you cannot change it. I niezależnie od tego, na jakim poziomie sattwy obecnie się znajdujemy, zawsze możemy wznieść się na poziom wyższy. Okay. Okay, so once we have understand what sattva we are, then we will try to come on the main part of mano nigraha, which means mental restraint. I teraz wiemy już, co to jest sattva. Możemy teraz przejść do mano nigraha, czyli do takiej wstrzemięźliwości umysłowej czy mentalnej. So you can call it as mental restraint or a mental control, or możemy to również nazwać taką kontrolą umysłową. Okay, very often we hear people that, many patients come to my clinic that my mind is constantly, operating some thoughts, and I'm not able to stop my mind. I want to stop it. I want to put it to rest. Wielu pacjentów przychodzi do mnie czasami z takimi skargami, że mój umysł wciąż myśli, wciąż coś produkuje, a ja chcę go zatrzymać, chcę go uspokoić, na chwilę wyłączyć. But a question comes always in mind, whether mind can be stopped or not. Is it really possible to stop mind? Ale pojawia się takie pytanie, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie zatrzymać umysł? Czy jesteśmy w stanie go wyłączyć? Or is there any moment you have experienced in your life where you felt that, okay, my mind was stopped at that moment? Czy też jesteście w stanie sobie przypomnieć taki moment w swoim życiu, że tak, mój umysł był bezczynny w tym momencie? Okay, so it never happens. Mind will never stop. Okay, that is, if it stops, then it is not mind. So. I to generalnie się nie zadziewa. Jeżeli macie takie uczucie, że umysł się zatrzymał, to znaczy, że to nie był umysł. So this is what Dr. Chauhan was also explaining while he was explaining the definition of mana. I o tym też mówił dr Chauhan, kiedy nam wyjaśniał termin mana. That mana is something that is continuously processing thoughts, continuously churning itself to gain some knowledge. Czyli mana jest to coś, co wciąż generuje myśli, wciąż coś, co stara się poznać więcej wiedzy, zdobyć więcej wiedzy. So it's a huge bundle of energy which is constantly working and can work at any speed and velocity. Jest to taka dawka energii, która wciąż działa z takim ogromnym natężeniem i z dużą siłą energii. Okay, so a person would like to stop his mind only when the mind is bringing unpleasantness to you, only then you want to stop it. Otherwise, why would like to stop it? I umysł zazwyczaj chcemy zatrzymać jedynie wtedy, kiedy
jego działanie, tak, jego zbytnie działanie powoduje nam jakieś trudności, jakieś problemy, bo czemu mielibyśmy zatrzymać go, jeżeli umysł daje nam przyjemność? So if the mind is bringing pleasantness, it is bringing happiness to you, then you don't want to stop it. You will never want to stop the mind. Więc kiedy umysł daje nam przyjemność, szczęście, nie chcemy go zatrzymywać. Okay. So you will see there are people, I have some patients who are in the 90s, they are above 90, and still they are working well, their mind is working well, they are, doing some progressive things for the society, and they come to me so that, they can live a longer and a healthy life, so that they can do more seva to others. So it's like they don't want their mind to stop. So there are some such people also. I just want to, tell you the contrast. Są też osoby, które na przykład moi pacjenci, którzy mają ponad 90 lat i których umysły działają bardzo sprawnie. I takie osoby przychodzą do mnie po to, aby przedłużyć jeszcze swoje życie, tak, aby mogli wykonać jeszcze więcej służby dla społeczeństwa. Tak pokazuję wam jakby drugą stronę jakby tego tematu, tak, czyli drugi ekstremum. And they don't even need a break. They want to work every day. Either they sleep or they work. There is no other things, because their mind is bringing pleasantness. They are not exhausted. There is no burnout. There is no mental fatigue. They're so much enjoying that. I to są osoby, które cały czas pracują, albo śpią, albo ich umysł cały czas pracuje, ponieważ czerpią właśnie tą przyjemność ze swojej pracy umysłowej, ponieważ mają to poczucie, że robią coś cennego, coś wartościowego. To nie są osoby, które są zmęczone swoim umysłem, które są zdemotywowane czy są sfrustrowane. Nie, czują szczęście i przyjemność. So it's not impossible to control the mind or to have a mental restraint. Więc nie jest czymś niemożliwym, aby mieć kontrolę nad umysłem i aby mieć taki zdrowy umysł. If your mind is under control, then it will always be in peace, and it will always be listening to you. You will not be overpowered by the mind. So once your mind is under control, you are the king of the world or the queen of the world. Gdy wasz umysł jest pod kontrolą, to będziecie wtedy czuli taki spokój i będziecie mieli taką możliwość, aby dyktować umysłowi, co robić, tak? To wy będziecie osobami, które decydują, będziecie królem czy królową świata. Okay, so there are a few things that we need to understand before we understand more about controlling the mind. Zanim zrozumiemy więcej na temat kontrolowania umysłu, musimy zrozumieć jeszcze kilka kwestii. So first, the qualities of mind. Pierwsze to cechy umysłu. There are two important qualities of mind, that is subtle and oneness. Są one dwie. Jedna z nich to to, że jest to subtelność, a druga rzecz to jedność. So subtle means it is very, very, very subtle, and it's not a gross thing like a body which you can see, touch and feel. Więc ta pierwsza cecha oznacza, że umysł nie jest czymś, co możemy zobaczyć, poczuć. Jest on subtelny, niepostrzegalny zmysłami. So this point is very important to understand. Jest to bardzo ważne, aby zrozumieć to. Because the gross body is if you can, this is something you can see, and still there are so many operations going on within the body, so many organs working day and night, so many circulations, so many things going on in the body. Ponieważ nasze ciało fizyczne, mimo że jesteśmy w stanie je zobaczyć, postrzec, dotknąć, to mimo to w nim zadziewa się tak wiele różnych procesów, różnych mechanizmów, różnych czynności, tak wiele przepływów, które się odbywają. And such a complex mechanism, so it's hard to understand the body itself, which is gross and you can see it. Jest to taki skomplikowany mechanizm, który trudno jest nam zrozumieć i pojąć do końca, mimo że możemy go zobaczyć i postrzec naszymi zmysłami. Okay, and also you feel at physical level, you don't feel the same every day. Every day the appetite is not as the same, or even the physical strength is not the same. So the body is also
not under our control in a way. It is having its own processes, and it's hard to understand our own body sometimes. I również na poziomie fizycznym możecie zauważyć, że nie każdego dnia czujecie się tak samo. Jednego dnia czujecie więcej siły, innego dnia mniej, jednego dnia macie apetyt lepszy, innego gorszy, się to zmienia. Jest tak wiele rzeczy, które zadziewia się w naszym ciele i są one, można by powiedzieć, poza naszą kontrolą. Jest to tak skomplikowany mechanizm. And the mind or mana is very subtle, very, very subtle than the body. A umysł, czyli mana, jest dużo subtelniejszy niż ciało. So if we cannot understand the gross body, or we cannot, control it in a similar way as we would like to, so it is more difficult to understand the mind, or more difficult to control the mind. I skoro nasze ciało tak trudno nam jest zrozumieć, tym bardziej kontrolować i mieć zawsze wpływ na nie, im trudniej jest nam wpłynąć na umysł i mieć go pod kontrolą i pojąć go. Okay, and it is difficult to understand our own mind, how my mind will behave, how my mind will respond. Sometimes you get angry and later you realize, oh, I should not have been angry. So our own mind, how it is behaving, it's not under our control. Tak trudno jest nam zrozumieć, jak zadziała nasz umysł, jak go w ogóle właśnie zrozumieć. Jednego razu możemy się rozgniewać, za jakiś czas dojść do wniosku, nie powinienem był tego zrobić, więc trudno nam jest kontrolować umysł. Or we can say we don't understand our own mind. I możemy też powiedzieć, że nie rozumiemy własnego umysłu. Okay. It's also because there are so many memories stored in your mind. Since the day you were born, there is a bundle of huge memory data, a lot of data in the mind. And in Ayurveda, it says it's not only of this life, but of past lives also. All that data is there in your mind. I dzieje się tak dlatego, między innymi, że umysł odpowiedzialny jest za pamięć, więc mamy tak wiele wspomnień z tego życia od momentu naszych narodzin, ale nie tylko, ponieważ w umyśle przechowywane są również wspomnienia z naszych poprzednich wcieleń, więc jest to duża baza danych, duża baza wspomnień. Okay, so much data, so many emotions, so many other things going on. So our own understanding of our mind is not very good. Tak wiele danych, tak wiele wspomnień, tak wiele rzeczy się dzieje w naszym umyśle i w naszym życiu, dlatego zrozumienie naszego umysłu jest trudne. But the problem is that we want that others understand our mind. The others understand my needs and emotions. Problem jednak polega na tym, że oczekujemy od innych osób, że te osoby zrozumieją mój umysł, zrozumieją moje potrzeby. So we always expect that my partner should understand me, my parents should understand me. There are a lot of patients who come to me with this complaint that no one understands me. Jest tak wiele oczekiwań z naszej strony wobec naszych partnerów, naszych współmałżonków, naszych rodziców, aby nas zrozumieli. Wiele osób zwraca się do mnie z tym pytaniem, z tą trudnością, że nikt mnie nie rozumie. So keeping this expectation that someone will understand me is the first wrong step towards your mental health. I utrzymywanie tego właśnie oczekiwania, że ktoś inny mnie zrozumie, jest pierwszym krokiem w kierunku utraty zdrowia mentalnego, umysłowego, psychicznego. So this is the first tip of the day. The first practical tip, very practical tip, that don't have any such expectation. I to jest moja pierwsza wskazówka dla Was dzisiaj, bardzo praktyczna. Nie miejcie oczekiwań wobec innych osób. Because this expectation will never get fulfilled and it will bring more pain and misery. Ponieważ to oczekiwanie zrozumienia waszej osoby przez inne osoby doprowadzi jedynie do większego bólu i cierpienia w waszym życiu. And even if this expectation gets fulfilled, then also your mind will not be satisfied with that. It will raise more expectations and it will create problems in that also. A nawet jeśli to oczekiwanie zostałoby spełnione, to wasz umysł zawsze podniesie poprzeczkę i będzie oczekiwać jeszcze czegoś dodatkowego, jeszcze czegoś więcej. Nie da się go zadowolić. Okay. So a lot of these things happen
in relations, and not only in relations, but also in the family life, also in with friends or a teacher and a student. So things are there are a lot of expectation a person starts setting up in his own mind, and ultimately they don't get fulfilled and it brings pain. Więc to są rzeczy, które dzieją się na takim porządku dziennym w naszych związkach, naszych relacjach, czy z rodzicami, czy z rodziną, czy nawet z przyjaciółmi, czy pomiędzy nauczycielami a uczniami, że budują się w naszych głowach takie właśnie oczekiwania, które powodują, że te relacje ulegają takim uszczerbkom. So when you're expecting someone else to do something for you, to understand you, or to make you happy, or to, whatever, do to you, then you're giving the control of your mind to someone else. Kiedy oczekujecie od jakiejś osoby, że ta osoba albo was zrozumie, albo coś dla was zrobi, czy spełni jakąś waszą potrzebę, w tym momencie oddajecie kontrolę nad swoim umysłem tej osobie. Then your mind is not independent. Wtedy wasz umysł traci niezależność. So your expectations make you a slave of others' actions. I wasze oczekiwania zmieniają was w niewolników działań innych osób. Okay. All right. Second important quality of mind is oneness. Druga ważna cecha umysłu to jedność. Which means that at one particular fraction of time, the mind can connect only with one sense. Co oznacza, że umysł może w jednym momencie połączyć się jedynie z jednym ze zmysłów. Okay, so Dr. Chauhan explained you that there are 10 senses, right? I dr Chauhan wyjaśnił nam, że mamy 10 zmysłów. But mind is only one. There are no 10 minds. Ale umysł jest tylko jeden, nie mamy ich 10. So this is like a chariot with 10 horses, right? Jest to niczym powóz, który zaprzęgniętych jest 10 koni. And each horse is running in its own direction, different direction. A każdy z tych koni stara się biec w innym kierunku. Because each sense has a different pleasure. Ponieważ każdy ze zmysłów czerpie przyjemność w inny sposób. Okay, your ears can only hear, they cannot see. The eyes can only see, they cannot hear. So their sense of object is not changing. Więc uszy na przykład są w stanie tylko słyszeć, a nie mogą widzieć. Oczy tylko widzą, a nie słyszą. Więc obiekty, przedmioty zmysłów dla naszych zmysłów są ograniczone. So these 10 senses, they are driving your mind into 10 different directions. I dlatego tych 10 zmysłów ciągnie nasz umysł w 10 różnych kierunkach. But one poor mind, it can connect at one time with only one sense. Ale ten jeden biedny umysł może w jednym momencie mieć kontakt jedynie z jednym z tych zmysłów. But as it is very subtle, it travels very fast from one sense to the other sense. Like Ale that. ponieważ jest bardzo subtelny, to z bardzo dużą szybkością jest w stanie przemieszczać swoją uwagę z jednego ze zmysłów do kolejnego. So that's why at the same time you can see me and you can hear me. Dzięki temu w tym samym czasie jesteście w stanie mnie widzieć i słyszeć. And maybe you're doing some other activity also, maybe cooking food, making tea, making coffee or something else. I być może w tym czasie wykonujecie jeszcze jakieś inne czynności, może gotujecie obiad albo przygotowujecie sobie herbatę. So we think we are doing multitasking, and there are multiple things you're doing at a time. I w ten sposób wydaje nam się, że wykonujemy wiele różnych czynności jednocześnie. But actually your mind is able to connect with one sense at a time. Ale And tak when naprawdę umysł łączy się tylko z jednym ze zmysłów w tym samym momencie. And when you do multiple things at the same time, the mind needs to adjust, and it is moving very fast between one sense to other sense, then one sense to other sense, or to the third sense.
I kiedy chcemy zrobić wiele rzeczy w jednym momencie, to nasz umysł musi dostosowywać się z bardzo dużą prędkością, czyli bardzo szybko przemieszczać się pomiędzy jednym zmysłem do innego i potem do kolejnego, w zależności od tego, ile zmysłów angażujemy. So this makes the mind hyperactive. Co powoduje, że nasz umysł staje się taki nadpobudliwy. And this is another big problem in the society today. I to jest jeden z kolejnych dużych problemów w dzisiejszym społeczeństwie. The hyperactive mind. Ten taki zbytnio pobudzony umysł. And especially in kids, younger kids, it is a very major problem. I zwłaszcza u dzieci, u młodzieży jest to bardzo duży problem. They cannot sit without doing anything. They cannot sit idle even for 5 minutes. Nie są w stanie usiedzieć w miejscu, nawet przez 5 minut, nie robiąc czegoś jeszcze innego. Sometimes doing nothing is also a very good thing. Czasami robienie nic jest też bardzo dobrą rzeczą. But I see that kids, they get bored very quickly. Ale widzimy, że dzieci bardzo szybko się nudzą. Okay, even if they have to do some task for a few minutes, they get bored of it, and they cannot sit without any task. Kiedy mają wykonać jakieś zadanie, szybko się nim nudzą i nie są w stanie tego zadania wykonywać zbyt długi czas i potrzebują różne zadania. So multitasking is a major cause that has resulted into hyperactivity. Więc to wykonywanie różnych czynności jednocześnie, multitasking, właśnie wpłynął na to, że umysł jest taki nadmiernie pobudzony. And then it is inherited from generations to the next generations. A potem dziedziczymy to z pokolenia na pokolenie. So this is second tip of the session, that don't do multitasking. Więc to jest druga taka wskazówka dla was. Nie róbcie wielu rzeczy naraz. Try to put your mind into one activity at one particular moment. Postarajcie się skupić swój umysł na jednym działaniu w danym momencie. Okay. Sometimes you will see that people, they put headphones and they are doing the jogging and running and other things. Czasami widzimy, jak ludzie zakładają słuchawki na uszy i jednocześnie biegają. So you're putting so many things in your mind for nothing. You know, there is no need to put so much music, because it is like a food for your mind. It is all going, and the mind need to metabolize it. The mind need to process it. I ta cała ilość na przykład takiej głośnej muzyki dla umysłu jest zbędna, ponieważ umysł musi to wszystko sobie przetrawić, musi to wszystko przeprocesować, wszystko to do niego dociera. Okay, so when you're running or jogging, it doesn't mean that your mind is not doing anything at that time. Your mind is with your physical senses at that time. Więc kiedy biegacie, kiedy wasze ciało się rusza, to nie znaczy, że umysł jest bezczynny w tym momencie. Nie, on jest wtedy skupiony na waszych zmysłach fizycznych. Okay, and so again, it has to cooperate with all the sense, and then it becomes hyperactive. I wtedy, kiedy taka sytuacja ma miejsce, to znów staje się on nadpobudliwy, ponieważ jednocześnie znów musi skakać pomiędzy jednym zmysłem a innym zmysłem. And hyperactive mind is not able to completely process any information. And if the information is not completely processed, then it results into mental ama, unprocessed information in the mind. I kiedy umysł nie jest w stanie być spokojny, kiedy jest tak pobudzony nadmiernie, to nie jest w stanie w odpowiedni sposób procesować informacji, które do niego docierają, nie jest w stanie we właściwy sposób ich trawić, co powoduje, że powstaje tak zwana umysłowa ama, czyli toksyny. Okay, so this was the second tip of the session. Więc to kolejne zalecenie dla was. So next important thing to understand is about the functions of the mind. Kolejna rzecz, którą ważne jest, abyście zrozumieli o funkcjonowaniu umysłu. So I told you already that it controls the senses, so it is the master of all the senses. Już wam powiedziałem, że kontroluje on zmysły, czyli jest panem wszystkich zmysłów. And second important function of mind is self-control.
A druga ważna cecha umysłu to samokontrola. So it is important to understand that mind has to control itself. There is no other person who will come and control the mind. Więc ważne jest, aby zrozumieć, że umysł powinien sam kontrolować siebie, tak? Że nie przyjdzie ktoś z zewnątrz, aby go kontrolować. Okay. So mind is a very good master. It can control the senses the way the mind wants, but it is a very bad slave. You will not get controlled by anyone else. Więc umysł jest bardzo dobrym kontrolerem, dobrze zarządza zmysłami, podtrzyma je takie ujarzmione, natomiast jest słabym takim niewolnikiem, nie podąża za bardzo za nikim. Okay, so mind itself has to control itself. It's very important to understand. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że to umysł sam musi kontrolować siebie. Okay. For example, you are a boss of a company Załóżmy, jesteście szefem jakiejś firmy and you want all your employees to come on time and you're very strict on that. i oczekujecie, aby wszyscy wasi pracownicy przychodzili do pracy na czas i jesteście tacy bardzo ściśli w tym punkcie. But you yourself don't have any boss. Ale sami nie macie nad sobą żadnego szefa. So you come late, you come anytime, you go anytime, no problem. Więc sami spóźniacie się, przychodzicie kiedy chcecie, wychodzicie kiedy chcecie. But others should come on time. A pozostali powinni przyjść na czas. Okay, so mind is like this, it can control the people working under it and not controlling itself too much. Tak właśnie jest z umysłem. Może kontrolować tych, którzy są pod nim, czyli zmysły, ale siebie niekoniecznie, jak nie chce. Okay, so we'll see some tips of self-controlling the mind or mental restraint. Możemy teraz trochę zerknąć na takie wskazówki, jak kontrolować, jak doprowadzić do tej samokontroli umysłu. So there are 5 main steps which are explained in Ayurveda for conquering your own mind. No i Ayurveda wyjaśnia takich 5 głównych kroków na ścieżce do kontroli umysłu. So it's Dhi, first one is Dhi. I will explain each of them in detail. This is Dhi. Pierwszy z nich to Dhi, The next is Dhriti. kolejny to Driti, Next is Smriti. następnie Smriti, Atmadi Jnanam następnie Atmadigyanam and Samadhi. i Samadhi. So Samadhi is a very different context and it is mostly for the yogis. And so I will leave this and we'll discuss all other 4 points. Więc Samadhi jest zazwyczaj omawiany w zupełnie innym kontekście i jest to taki etap, do którego raczej dążą jogini. Pozostawimy go sobie dzisiaj nieomówionego, omówię 4 poprzednie. So first is Dhi. Pierwszy to Dhi. Dhi means intellect or intelligence. Dhi oznacza inteligencję. So it's very important to improve our intelligence if we want to control our mind. Bardzo ważne jest, aby wzmocnić naszą inteligencję, jeżeli chcemy kontrolować umysł. Which means to have some learning about mind, how it functions, and to understand about the Vedic part of mind. Co znaczy, aby poznać informacje, jak funkcjonuje umysł, co to jest i również zdobyć takie wedyjskie informacje na temat umysłu. To learn some authentic sciences. Aby poznawać autoryzowane nauki, To learn about nature. aby poznawać naturę, So przyrodę. as intelligence is superior to the mind, to the mana, so as your intelligence will grow, it will be able to keep a check or control on the mind. I ponieważ już jak wspomnieliśmy, inteligencja znajduje się ponad umysłem, to jeżeli ona będzie wzrastała i wzmacniała się, to będzie w stanie tak właśnie kontrolować nasz umysł. Okay, so to improve the intelligence, it's important to read some authentic texts about mind. Aby wzmocnić naszą inteligencję, ważne jest, abyśmy czytali autoryzowane teksty na temat umysłu. Especially the Vedic part of it. Zwłaszcza pisma wedyjskie.
Okay, because when we see about the modern explanations of mind, so it is mostly about the patient's mind, about the sick mind. They have done mostly research on that kind of mind. Ponieważ jeżeli tak przyjrzymy się współczesnym badaniom na temat umysłu, to zazwyczaj są to badania umysłów już chorych, tak? Badania pacjentów. Dorota, wycisz proszę swój mikrofon, bo słyszymy w tle jakieś odgłosy. But they have not done research on the mind of a yogi, for example. Ale nie dokonano żadnych badań nad umysłami na przykład joginów. But Ayurveda has touched all the aspects of mind, the folds the mind can grow and engulf the whole universe into it. So they've explained it beautifully. Więc Ayurveda z kolei pokazuje nam umysł we wszystkich jego aspektach, zarówno zdrowego, jak i chorego umysłu. Dlatego pięknie ujmuje wszelką wiedzę na jego temat. Okay, so improving your knowledge about mind is very, very important, and also learning about nature and other sciences is a very integral aspect to have a certain level of mental control. Zatem poznawanie wiedzy na temat umysłu, jak również uczenie się o przyrodzie, o naturze jest bardzo istotne, aby dochodzić do tej kontroli umysłu. Next is dhriti, which means concentration. Następnie mamy driti, czyli nasza koncentracja. Okay, so concentration is a very important tool that helps in improving your willpower and mental strength. Koncentracja jest bardzo ważnym narzędziem, która wzmacnia naszą siłę woli, podejmowanie decyzji. Okay, so you will see that it is difficult for people to concentrate. Możemy zauważyć, jak trudno jest ludziom obecnie się skoncentrować. Even if you try yourself, you close your eyes and you try to concentrate maybe on the center of the eyebrows. So, your mind will process 10,000 things, and at the specific moment you want to concentrate, at that time it will definitely, go in some other thoughts. Więc na pewno możecie sami też tego spróbować. Na przykład spróbujcie sobie skupić swoją uwagę na przestrzeni między brwiami, tu gdzie mamy trzecie oko i zauważycie, jak w tym momencie, kiedy próbujecie się właśnie w tym miejscu skupić, wasz umysł odpłynie albo przeprocesuje jeszcze 10 000 różnych innych rzeczy. So we need to practice certain techniques to improve our concentration every day. Więc aby wzmocnić naszą koncentrację każdego dnia, potrzebujemy pewnych praktyk, ćwiczeń. So for example, I'll just give you a simple tools that you can practice. Dam wam takie proste narzędzia, które mogą wam praktykować koncentrację. So first one is deep breathing. Pierwszym z nich jest głębokie oddychanie. So breathing is very, very, very important to control the mind. Oddech jest bardzo, bardzo ważny w kontroli umysłu. Okay. So you will see whenever your mind is not in a stable, peaceful state, your breathing will change. Możecie zauważyć, że kiedykolwiek wasz umysł nie jest w takim stanie spokoju, nie jest taki stabilny, zauważycie również, że wasz oddech się zmienia. The pulse rate becomes higher, you breathe more fast. Możecie oddychać szybciej, wasze tętno może wzrastać. Is requiring more oxygen. Ponieważ mózg dostaje więcej, wymaga więcej tlenu. And by deep breathing or by controlling our breath, we can control the emotions and we can change the emotions as well. A poprzez głęboki oddech, poprzez nasz oddech możemy kontrolować również nasze emocje, co wpływa na kontrolę naszego umysłu. So every day for 10 minutes, you should practice some deep breathing. Więc każdego dnia przez 10 minut powinniście tak praktykować właściwy oddech. So no big task, nothing new. You all breathe
around 20 times or 15 to 20 times in a minute. Every minute you're breathing. There is no minute you're not breathing. So just you'll have to do it correctly. It's the same thing. You're not doing any new task. Więc nie jest to coś nowego, co musicie wprowadzić w swoje życie. Jest to dla Was zupełnie naturalne i normalne. Od 15 do 20 razy na minutę każdy z Was wykonuje oddech. Cały czas to robimy. Jedyne, co potrzebujecie zrobić, to nauczyć się, jak to robić właściwie. Okay, so you should completely relax your body. No tightness, no stiffness in any body part. Just let it be completely relaxed. Należy całkowicie rozluźnić swoje ciało, tak abyście nie odczuwali spięć ani napięć w żadnej części swojego ciała, czyli zrelaksować się całkowicie. So relax your face, relax the eyes, no tension on the eyes like this. Aby zrelaksować waszą twarz, czoło, oczy, żeby oczy nie były napięte. And then you slowly breathe in and breathe it deeply. A następnie głęboko wdychamy powietrze i wydychamy. And while breathing, none of your body parts should move. I w czasie oddychania żadna z części waszego ciała nie powinna się ruszać. When I advise people to deep breathe, they like this. They do like this, so they're moving. Yeah. Zazwyczaj, kiedy doradzam ludziom, aby głęboko oddychali, to zaczynają tak z każdym wdechem unosić barki w górę i w dół, w górę i w dół. So breathing is not a very difficult process. You don't need your shoulders or you don't need to waste your other energies at all. You're just doing it regularly every minute. You just have to relax and just do it through the nose and the chest. Więc oddech nie jest jakimś trudnym ćwiczeniem, nie wymaga on dodatkowego wysiłku ze strony waszego ciała, którejkolwiek części waszego ciała. Po prostu wystarczy, że się całkowicie zrelaksujecie i będziecie oddychać przez nos. Okay, so just sit relaxed, deep breathe, and while breathing in, you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then breathing out 6, 5, 4, 3, 2, 1, like this. Więc po prostu usiądźcie zrelaksowani i zacznijcie oddychać, oddychając przez nos, nie poruszając żadną częścią ciała. Możecie również w czasie oddychania sobie liczyć od 1 do 6 na wdechu, a później na wydechu od 6 do 1. So this way, in around 10 to 12 seconds, you will have only one breath. I w ten sposób, jeżeli sobie policzycie, to na przestrzeni 10 sekund będziecie w stanie wykonać jeden oddech, pełen oddech. And in 1 minute, you will breathe 6 to 7 times. A w ciągu minuty wykonacie 6 do 7 oddechów. So which is 1/3 of your normal breathing pattern. Co stanowi 1/3 waszego normalnego wzorca oddechowego. Okay, so this fulfills the oxygen requirement of the whole body. I to zapewnia odpowiednie dotlenienie całego ciała. And relaxes the nervous system. Oraz rozluźnia nasz układ nerwowy. Okay, so very important technique. Jest to bardzo ważna technika. Okay, so a monkey it breathes around 25 to 30 times in a minute. Małpa na przykład oddycha pomiędzy 25-30 razy na minutę. And lives for around 20 to 25 years. I żyje, ma mniej więcej między 20-25 lat. Humans, they breathe around 16 to 20 times in a minute. Ludzie oddychają między 16-20 razy na minutę. And live for 80-100 years. I dożywają 80-100 lat. And a tortoise, it breathes around 3 times in a minute. What? Tortoise. Tortoise. Aha. Natomiast żółwie oddychają 3 razy na minutę. They live for 300 years. Są w stanie dożyć 300 lat. So become a tortoise. Zatem stańcie się takimi żółwiami. Only for breathing. Jedynie w aspekcie oddychania. So it will not only give you a good mental control, but also increase your lifespan. I nie tylko da wam to taką kontrolę nad waszym umysłem, ale również wydłuży okres waszego życia. Okay. Second technique of improving concentration is reverse counting.
Druga technika wzmacniania naszej koncentracji to liczenie w SPAK. Okay, so again, you can deep breathe and start counting from 100 to 1, like a reverse counting. Więc możecie znów głęboko oddychać i zacząć sobie liczyć od 100 wstecz. So in your mind, you have to count, not loudly by speaking, but in the mind. I to liczenie powinno odbywać się w waszym umyśle, nie na głos. So your mind will be concentrating only on counting, so it will improve your concentration. Wówczas wasz umysł skupiać się będzie jedynie na liczeniu i wzmocni to waszą koncentrację. Then there are different pranayamas or breathing exercises, like alternate breathing or Brahmari or any other pranayama. It also helps in improving your concentration. Są również różne ćwiczenia pranayamy, ćwiczenia oddechowe, takie jak właśnie odwrócone oddychanie czy brahmi oddech, co wpływa na wzmocnienie naszej koncentracji. Okay, so regulating your breath or doing pranayama is the first step for concentration. Zatem uregulowanie oddechu czy też pranayama to pierwszy krok w kierunku wzmocnienia naszej koncentracji. Okay, so if you want to concentrate for longer periods or you want to increase your concentration span from what it is now, you should work on controlling the breath first. Więc jeśli chcecie zacząć kontrolować swoją koncentrację, wzmocnić ją, czy też wydłużyć okres swojej koncentracji od obecnego stanu, to pierwsza rzecz, na której powinniście się skupić, to właśnie oddech. Okay. Then there are other practices like Trataka that can be done to improve concentration. Są też inne praktyki, jak Trataka, które pomagają wzmocnić koncentrację. Like you put a candle and burn a flame on it and you focus on the flame. Czyli na przykład zapalenie świeczki i skupienie swojego wzroku na płomieniu świecy. So you just put a finger in front and keep moving the finger and concentrate on the moving finger. Albo przemieszczanie palca, dłoni z jednej strony naszego wzoru oczu do drugiej strony i w ten sposób skupianie się na naszym palcu. Okay. So in the beginning, we need some such techniques to improve the concentration. And once we have developed certain level of concentration, then we keep prolonging it for a longer period of time. Na początkowym etapie takie właśnie techniki są nam pomocne, aby wzmocnić naszą koncentrację, aby wydłużyć jej okres, a dalej działamy tak, aby ta koncentracja pozostała na takim wydłużonym etapie. And in further stages, we can concentrate even on the center of the eyebrows, in the heart. Z czasem możemy przenieść naszą uwagę na obszar pomiędzy brwiami albo na nasze serce. Or the top chakra of the body. Możemy się również skupić na czakrze korony. Okay. So this is the second important tool for winning your own mind. Więc to jest drugie ważne narzędzie, aby pokonać czy też podbić umysł. The third one is smriti, which means memory. Trzeci etap to smriti, co oznacza pamięć. So smriti, it is also given a lot of importance in Ayurveda. Smriti również jest bardzo istotny w Ayurvedzie. And if the memory is becoming poor, then it is a direct indication of mental health. Kiedy pamięć słabnie, jest to jasny wskaźnik osłabiającego się zdrowia. So which indicates that mind is not properly functioning. Co oznacza, że umysł nie funkcjonuje prawidłowo. Okay. And even if your memory is very good, but still you need to keep upgrading it. You need to do some activities to keep your memory good. I nawet jeżeli pamięć jest dobra, to wciąż potrzebujemy pewnych praktyk czy ćwiczeń, aby ją dalej wzmacniać, aby ją jeszcze poszerzać. Because with age, the memory may start to depreciate. Ponieważ z czasem, z wiekiem, nasza pamięć w naturalny sposób słabnie.
And there can be Alzheimer's in old age, which is a very common problem these days again. I może pojawić się Alzheimer, który w dzisiejszych czasach jest bardzo powszechną chorobą. So if there is no memory or weak memory, so there's no point of control over the mind. Even you can even not recollect what your mind has processed, then you cannot control it also. Kiedy pamięć jest słaba albo jest zanik pamięci, to nie ma w ogóle wtedy kwestii kontroli umysłu, ponieważ nie jesteśmy sobie w stanie nawet przypomnieć, co nasz umysł przed chwilą przeprocesował. So this memory, it comes from sattva and from atma, from two sources. Pamięć pochodzi z dwóch źródeł, z sattva i atma. So sattva is carrying the memory of this life, the recollections from this life. Sattva przechowuje wspomnienia, pamięć z tego naszego wcielenia. And the past life memories are associated with atma. Natomiast wspomnienia z poprzednich wcieleń są powiązane z atmą. Okay, so again, I will tell you certain tools to enhance your memory or smriti. I teraz znów podzielę się z wami kilkoma narzędziami, które mogą wzmocnić waszą pamięć, czyli smriti. So first one is chanting some mantras. Pierwszym z narzędzi jest intonowanie mantr, Or speaking, any Sanskrit verses. czy wypowiadanie, uczenie się na pamięć jakichkolwiek wersetów w sanskrycie. So Sanskrit is very good to improve memory. Sanskryt bardzo korzystnie wpływa na poprawę pamięci. So it is a healing technique. It is not only a language, because Jest to nie tylko język, ale również technika uzdrawiania. so these mantras which are designed or created in Sanskrit, they all they carry some power with them. Te mantry, które są wypowiadane w sanskrycie, niosą ze sobą pewną moc. And while chanting, they create good vibrations in the mind. I gdy są intonowane, to wywołują w umyśle pozytywne wibracje, Which help in enhancing your memory. co pomaga i wzmacnia naszą pamięć. So we have, I'm also taking some patients for Ayurveda. So we have a very special branch at Jiva where we are practicing this Ayurveda technique. Więc ja również biorę udział w takim projekcie Ayurveda, gdzie praktykujemy właśnie takie specjalne techniki. So this Ayurveda is a pre-conception program where we encourage couples to practice certain cleansing and rejuvenating therapies of Ayurveda and then conceive, so just to prepare for conception. I Ayurveda jest to taki projekt, w którym wprowadzamy pewne praktyki dla par przed poczęciem dzieci, tak, aby we właściwy sposób potem dojść właśnie do poczęcia. So before the program and even after they have conceived, I give them different mantras in different stages. And while, the mothers, they're chanting the mantras during pregnancy, even before that, both the couples chant. So it influences the child's mind to a great level. And, the couple, they come to us and tell about the memory of the child, which is very, very sharp compared to the other, kids in the society. I więc co ja robię, to daję parom, zanim dojdzie do stosunku, daję im pewne mantry, aby intonowali przez jakiś czas, a potem również daję mantry, które mamy intonują w trakcie ciąży, co powoduje, że ich pamięć, jak również pamięć dziecka bardzo się rozwija. And sometimes even the parents themselves are amused to see the memory of the child. Sami rodzice nawet są tacy rozbawieni, postrzegając, jaka mocna, jaka silna i długa jest pamięć dziecka. So any memory that any mantra that is of your liking or any Sanskrit verse, you can try to chant it for 5 minutes, 10 minutes every day.
Więc możecie 5-10 minut dziennie intonować jakąkolwiek mantrę, która wam się podoba, czy jakikolwiek inny werset w sanskrycie. But you can just chant Om. Albo po prostu skupcie się na intonowaniu mantry Om. Okay. Second important thing is to keep oiling your head regularly. Druga rzecz to wcieranie oleju, tak regularne wcieranie oleju w głowę, w skórę głowy. So, when I travel to West, I see there is no, culture of oiling the head or oiling the scalp or massaging the scalp. Kiedy podróżuję na zachód, to właśnie tak widzę jasno, że na zachodzie generalnie ta kultura wcierania oleju we włosy, w głowę, w skórę głowy w ogóle nie jest rozwinięta, nie ma tej tendencji. But it's very important. Your brain, it needs certain lubrication, and your brain also needs a good blood circulation. So when you're massaging, it enhances the circulation in the head, and also it lubricates the brain. Ale to jest bardzo ważne, ponieważ nasz mózg potrzebuje natłuszczenia, nawilżenia i również nasza głowa potrzebuje takiego pobudzenia krążenia. Okay, so if you cannot massage the whole head every day or regularly, at least put some oil on the top of the scalp and just gently rub it. Więc jeżeli nie jesteście w stanie pozwolić sobie na taki regularny, codzienny czy regularny masaż całej skóry głowy, to przynajmniej sobie odrobinę oleju, kilka kropli oleju na czubek głowy połóżcie i delikatnie wmasujcie go. Okay, so this is the top chakra here, and you lubricate it well, so it will enrich the whole brain. Więc w tym miejscu, gdzie znajduje się nasza czakra korony, jeżeli to miejsce tak natłuścicie i nawilżycie przy pomocy oleju, to wpłynie bardzo korzystnie na cały system. Okay, very important, and those who have a good memory should also practice it to prevent memory loss. I również te osoby, które już mogą się poszczycić dobrą pamięcią, powinny to robić, tak, aby ta pamięć wciąż taka była, aby zachować dobrą pamięć, aby nie utracić jej. So post-COVID, there were a lot of patients who complained of brain fog or poor memory, and we did some oiling therapies on their head, like Shirodhara, head massage, and they recovered. They responded very well to these therapies. I zwłaszcza wśród pacjentów takich pokowidowych zauważyliśmy właśnie takie zaniki pamięci, takie zaćmienia i kiedy wprowadziliśmy Shirodharę, czyli właśnie masaż głowy olejem, to zauważyliśmy, że to się poprawiło. Doctor, there is a question, what kind of oil is best to use for Shirodhara? So there are many medicated oils which are there that can be used. When medicated means they've cooked some Ayurvedic herbs in the oil. Dostępnych jest wiele olejów, które są tak zwane już jakby wzbogacone w pewne zioła i działają już takim leczniczo. So there is an oil called as Brahmi oil that can be used for Możecie Shirodhara. użyć olej Brahmi Or Shirbala oil can also be used. albo olej Shirbala. So it is good when you have more heat or more pitta in the head, so it is very cooling. Jeżeli jesteście bardziej osobą o konstytucji Pitta, to on ma takie właściwości wychładzające. Sesame oil, a good cold pressed sesame oil can be used. Dobrej jakości, tak na zimno tłoczony olej sezamowy. Almond oil can be mixed or can be used for head massage regularly. Olej z migdałów może być regularnie stosowany do masażu głowy albo zmieszany z czymś olej z migdałów. Okay. Then to have a good memory, it is also important to have certain foods which are good to strengthen the mind. I teraz, żeby utrzymać pamięć w dobrej kondycji, to również powinniśmy przyjmować pewne rodzaje pożywienia, które wzmacniają naszą pamięć. So walnuts and almonds are helpful in nourishing or strengthening or like a nutrition to your memory cells in the brain. I dla naszych komórek pamięci bardzo korzystne są orzechy włoskie oraz migdały.
Honey is also a good nutrition to enhance memory. Aby wzmocnić pamięć, również dobrze działa miód. And ghee. So if you can get some good cow ghee, it is the best for memory. I najlepsze dla naszej pamięci, jeżeli macie dostęp do dobrej jakości ghee, czyli klarowego masła krowiego, to jest to najlepszy środek na wzmocnienie naszej pamięci. So you can add to your food on the bread or in the soups or in the porridges, whatever you're eating, and take it with ghee. Więc możecie dodać ghee do jakichkolwiek potraw, które przygotowujecie, czy jest to kanapka, czy do zupy, czy do owsianki, czy do gdziekolwiek możecie zawsze sobie odrobinę ghee dodać i w ten sposób przyjmować. Okay, very important. Food is very important for memory. If you eat more stale food, which is, you prepared yesterday and you're cooking it today and then eating it again, or you're eating cold, stored, frozen food, which was, prepared many days ago and it is frozen and with preservatives, they've kept it for a long time. So such food will bring your memory down. It will take Więc something. jedzenie jest bardzo istotne dla naszej pamięci, dla utrzymania dobrej pamięci i rozwoju jej. Jeżeli przyjmujecie posiłki, które są takie na przykład przygotowane dzień wcześniej, czyli już są, można powiedzieć, stare, albo posiłki, które zostały zamrożone, czyli są to pokarmy, które bardzo niekorzystnie wpływają na naszą pamięć. Dorotko, znowu słyszymy Cię. Proszę, wyłącz sobie mikrofon. Dzięki. Yeah. Okay, so this is about Smriti. To było na temat Smriti. Next is Atma Gyan. A teraz Atma Gyan. So Atma Gyan here refers to some spiritual knowledge. Atma Gyan odnosi się do wiedzy duchowej. Okay, so whenever it is very important aspect, and as I told that in the sequence, if you see the master of the whole system is actually the soul. So the master of mind is also the soul. So until we realize that, it is very difficult to control the mind. Więc ta wiedza duchowa jest istotna, tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, też było pokazane, że w całym tym systemie u jego szczytu znajduje się atma, czyli dusza, i dopóki nie zrozumiemy tego aspektu, to będzie nam bardzo trudno kontrolować umysł. Okay, so we have to have that realization, and if we don't realize it, then the mind will completely take over the system, and the soul will not be looked after. Więc bardzo ważna jest to realizacja. Jeżeli jej nie będziemy mieć, to wtedy jakby kontrolę całkowicie przejmie umysł i dusza, która ma tą zdolność i powinna kontrolować umysł, będzie taka niezaopiekowana, jeśli nie zrozumiemy tej wiedzy. Okay, so if there is no spiritual knowledge or lack of spiritual knowledge, then the mind is filled with ignorance, and it is filled with wrong knowledge or illusions. Kiedy brakuje nam wiedzy duchowej, wiedzy o duszy, wówczas nasz umysł żyje w ignorancji i zapełnia się taką wiedzą, która jest niepotrzebna albo szkodliwa. Okay, so whatever spiritual belief you are into, you need to understand the presence of soul and to realize the presence of soul within the system. Niezależnie od tego, w co wierzycie, to zrozumienie duszy jest bardzo istotne. Okay. So if you realize that, you will understand that oneself is responsible for happiness and sorrows, which means whatever condition I am in today, it is because of my own self. We cannot blame others. Blaming others is a wrong action, or it's also ignorance. So you are yourself responsible for whatever condition you are in today. Jeżeli to zrozumiecie, to również zrozumiecie to, że cokolwiek nas spotyka, tak naprawdę jest wynikiem naszych własnych decyzji, naszych własnych działań, że tak naprawdę sami wpływamy na swój los i nie możemy nikogo winić za to, co nam się przytrafia, co nam się przydarza. Takie obwinianie innych tak naprawdę jest niewłaściwym działaniem, jest działaniem w ignorancji.
Okay, so if you're happy, it is because of yourself. If you're not happy, that is also because of yourself. To znaczy, że jeżeli doświadczacie szczęścia, to jest to wynikiem waszych działań. I macie to dzięki sobie, jak również jeżeli spotyka was nieszczęście, smutki, to jest to również wynikiem waszych własnych działań i wyborów. This comes from the theory of karma. Pochodzi to ze zrozumienia pojęcia karmy, So whatever you do, it comes back. czyli cokolwiek robimy, wraca do nas. So we have to take control of our life, Co oznacza, że powinniśmy przejąć kontrolę nad naszym życiem, which means taking control of your karmas. tym samym przejąć kontrolę nad naszą karmą. And of course, again, some authentic knowledge, some knowledge of scriptures is also very important. So we need to read the scriptures to get some knowledge. Otherwise, we'll be just exploring, and explorations will not lead anywhere. I tu znów potrzebne jest to, aby opierać swoją wiedzę na pismach, tak? Na autoryzowanych źródłach, a nie tylko na naszych domysłach i takich badaniach niepopartych żadnymi pismami. Okay. So this is the last tool. So these are the 4 important tools: Dhi, Dhriti, Smriti, and Atma Gyan that we can start with for controlling the mind. Więc to są te 4 bardzo istotne narzędzia, które pomagają nam kontrolować umysł. There are certain other practices which Dr. Chauhan has discussed in his lecture. Są również inne istotne praktyki, o których dr Chauhan wspomniał w swoim wykładzie. About improving the sattva and how you can enhance sattva through different activities. Na temat tego, jak możemy wznieść poziom sattwy w naszym życiu. And how you can nourish your mind through the senses. Jak możemy odżywiać umysł poprzez zmysły. So you also mentioned certain panchkarma techniques and also some herbs that you can get. Wspomniał również o praktyce panchakarmy oraz o różnych ziołach, które wspomagają umysł. So again, this is a very vast topic, and there are a lot of things. So I've, still a lot of things within this presentation itself, but I think we are already, about to finish the time. So I'll just take one more thing, and then we'll just Jest to finish. bardzo szeroki temat i w samej mojej prezentacji jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, które moglibyśmy omówić, ale ponieważ kończy nam się już czas, to jeszcze powiem o takiej jednej kwestii. So a few more tips to control the mind, to overcome the mind. Dam wam kilka takich wskazówek, jak kontrolować umysł. Which should also be practiced as a preventive therapy. Co również może być praktykowane jako taka terapia zapobiegawcza. Okay, because Ayurveda is not only giving solutions when you are already sick, once the thing is out of your control. It starts when you are still healthy, and how to maintain that health itself. Ponieważ Ayurveda nie działa jedynie wtedy, kiedy jest już jakiś problem, kiedy już mamy jakąś jednostkę chorobową. Celem Ayurvedy jest utrzymanie osoby w zdrowiu. So if you're already healthy mentally, you're peaceful, you're enjoying your life, but still you need to practice certain tips, certain guidelines, so that you don't become sick. Don't wait to become sick and then look for solutions. Maintain or preserve the health. Więc nawet kiedy wasze zdrowie umysłowe jest w takim dobrym stanie, to warto jest praktykować pewne takie ćwiczenia czy pewne działania wprowadzić w swoim życiu, tak, aby to zdrowie utrzymać, tak? Nie czekajcie do momentu, aż poczujecie, że jesteście chorzy. So first important thing is avoiding pragyaprad. Pierwsza rzecz to unikanie pragyaparadhy. Pragyaprada means misuse of intelligence. Czyli niewłaściwego używania naszej inteligencji. So when we know some things which are not right and not good or should not be done,
but to still keep doing that. Czyli unikamy takiego działania, gdy wiemy, że coś jest niewłaściwe czy szkodliwe, a mimo to robimy to. Okay. For example, if you think that a company of a certain person is not good for your mental health, he's troubling your mental health, he's troubling your mental peace, but still you keep meeting that person every day, so you're not using your intelligence well. Na przykład wiesz, że jakaś osoba wpływa na ciebie niekorzystnie, tak? Na twoje zdrowie psychiczne, tak? Towarzystwo danej osoby, a mimo to spotykasz się z tą osobą codziennie. Więc to jest niewłaściwe używanie inteligencji. Similarly, there are many aspects of misusing of intelligence at physical level, at verbal level. You abuse somebody, or you speak bad about someone. You should not do it, or you're lying, for example. So all these things should be avoided. Podobnie są również działania na poziomie takim słownym, czy na poziomie działań, również jeśli chodzi o pranie aparat, czyli na przykład kiedy mówimy o kimś w niekorzystny sposób, obgadujemy daną osobę, wiemy, że to jest niewłaściwe, nie róbmy tego, unikamy tego. Next, controlling of mental urges or the mental impulses. Kolejna rzecz to kontrola takich impulsów, bodźców płynących z umysłu. Okay, don't always listen to your mind. Try to shut it up sometimes. Nie zawsze podążacie za swoim umysłem. Czasami powiedzcie mu, zamknij się. Okay, so when you regularly practice the control of these impulses that your mind is generating, then you're able to control your emotions very well. Kiedy będziecie w stanie kontrolować te impulsy płynące z umysłu, wówczas będziecie również w stanie utrzymać umysł na takim spokojnym poziomie i wasze emocje. The next is sadvrita, which means following good conduct, certain rules, respecting others, doing some seva, having some spiritual knowledge. So you have to practice some moral conducts also to keep a healthy mind. Kolejna rzecz to sadvrita, czyli przestrzeganie takiego moralnego zachowania, tak? Pewnego kodu zachowań, czyli działanie na korzyść innych osób, pełnienie służby dla innych osób. Są to takie działania, które wspierają nasz umysł. Okay, so which means that a global health of people around you should also be good, and your relations with should also be good. Otherwise, it will disturb you in the mind. To znaczy, że jakby grono osób znajdujące się wokół was, to również powinny być takie osoby, powiedzielibyśmy, na poziomie, dzięki czemu wpływa to korzystnie na was. W innym wypadku, jeżeli nie będzie takich osób, to będziecie czuli niepokój. Then having company of people who have command and control over their mind. I również przebywanie w towarzystwie osób, które posiadają tą kontrolę nad umysłem. Okay, so if you spend more time with people who are lost in their mind or who are not mentally fit, then you will also lose that mental control. So you should spend more time with people who have good command and control over their mind. Bo kiedy będziecie przebywać w gronie takich osób zagubionych czy słabych umysłowo, to stopniowo sami również stracicie swoją kontrolę nad umysłem, dlatego warto otaczać się osobami, które tą kontrolę posiadają. Avoid harmful and adopt useful things. Harmful and? Avoid harmful things and adopt useful things. Więc unikajcie rzeczy, które są dla was szkodliwe, natomiast przyjmujcie działania, które są pożyteczne. Practice of yoga and meditation. Praktykujcie jogę, medytację. And practicing some detachment. Jak również starajcie się rozwinąć taką cechę odwiązania. Okay. Not to be over-attached with your possessions. Nie przywiązujcie się zbyt bardzo tak do swoich pozycji. So attachment is the root cause of all the diseases. Przywiązanie jest główną takim korzeniem główną przyczyną wszelkich chorób. Okay, so the mental issues, they start with attachment. Wszystkie takie trudności umysłowe, mentalne, psychiczne rozpoczynają się właśnie od przywiązania. And all other emotions, they're also born out of attachment.
Wszystkie inne emocje również mają swoje źródło w przywiązaniu. All right, so these are some practical tips that you can follow, and maybe you can just get a hint of starting in that and doing it. Więc to są takie praktyczne wskazówki. Być może możecie niektóre z nich już wprowadzić w swoim życiu. Okay, so I hope you will get some motivation for a few months and weeks, and maybe then you will be able to self-motivate yourself. Mam nadzieję, że to będzie dla Was taką motywacją na najbliższe tygodnie, może miesiące, a potem być może będziecie w stanie stać się tacy samozmotywowani. All right, so thank you very much for the translations. Thank you. And thank you very much everyone for listening. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za wysłuchanie mnie, dziękuję za tłumaczenie. Thank you very much, Dr. Keshav, for your wonderful lecture. Thank you, Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym webinarze, że niedzielny popołudnie mogliście z nami spędzić. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie wziął. Dziękuję doktorowi Keshavowi również za piękny wykład i za piękne tłumaczenie i wszystkiego, co najlepsze dla Was.